Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku źle nazwanego podcastu Gralogii. Moim moim rozmówcą jest Bart Jakubczyk. Siemanko. Siemanko, cześć wszystkim. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż w głąb filmowych adaptacji gier wideo i dzisiaj zajmiemy się jednym z ulubionych reżyserów, czyli Uwe Bollem. I będzie ten odcinek to taki Uwe Boll ekstrawaganza. Uwe Boll, który popełnił kilka tych filmów na podstawie gier. Oj tak. Sama historia tego człowieka jest ciekawa i tutaj warto troszkę nadmienić, kim jest Uwe Boll i dlaczego robi takie złe... Robił, bo już teraz adaptacji gier nie robi. Powiedz mi najpierw, ile filmów widziałeś Uwe Bolla? O, czekaj, w życiu czy ostatnio, czy przygotowując w życiu, się? wiadomo, że w życiu. Nie? Dobra, czekaj. Dobra, to po kolei co widziałem. House of the Dead, Blood Rain, Alone in the Dark, Dungeon Siege w imię Króla. I coś piątego, coś mi umyka, coś piątego Far widziałem. Cry, Postal. Nie, Postala i Far Cry'a nie widziałem właśnie. To jakby tu już nie dałem rady po tamtych seansach. No to on już nie nakręcił nic więcej na temat On nie gier. kręcił kontynuacji Blood Raina, dwójki? Kręcił, czy to już bo ktoś inny? nakręcił, on był producentem. Były 3 części Okay. Blood Raina, 3 części Dungeon Siege'a, 2 części Alone in the Dark, które tak naprawdę zawsze oprócz tej pierwszej, to te pozostałe jakoś takie były zapominane, nie? Jakoś mało osób je widziało. Ale Myślę, paradoksem jest to, że... Jak zobaczyli pierwszą część, to już powiedzieli dość. Znaczy wiesz co, paradoksem jest to, że podobno ja nie widziałem. Ja od razu powiem, że przez ostatni tydzień obejrzałem wszystkie filmy Uwe Bolla, jakie nakręcił, ale tylko pierwsze części. Nie oglądałem sequeli, także nie widziałem Blood Rain 2, 3 i nie widziałem Dungeon Siege 2 i 3, ale wgryzłem się trochę w temat i wygląda na to, że te kolejne części są lepsze. Są lepsze, bo są gorsze. Ponoć tak, choć... No właśnie, to jest ciekawe, co powiedziałeś. Są lepsze, bo są gorsze. Tak naprawdę ten poprzedni odcinek to był taki aperitif. Myśmy chcieli tak na luźno, na miękko wejść trochę w ten temat, żeby już teraz zrobić faktycznie taki benefis, prawda, tego Uwe Bolla, żeby w tą stronę pójść. Ja bym powiedział tak, że jeżeli wzięlibyśmy te najgorsze filmy i uformowali z nich taką stertę odchodów, bo tak chyba by to trzeba było nazwać, to Uwe Boll jest taką fekaliczną wisienką na szczycie tego tortu. Ja bym to tak bym to określił. Ale ja tu powiem Ci jedną ciekawostkę. Nie musimy się zgadzać i pewnie się nie będziemy zgadzać, ale Uwe Boll, zacząłem troszkę researchować. Obejrzałem taki film o Uwe Bollu, który się nazywa Fuck You All. Obejrzałem większość filmów, poczytałem trochę o nim też i powiem Ci, postawię tutaj tezę, że Uwe Boll to jest jednak łebski facet. Dobra, chyba wiem, w którą stronę chcesz iść. Chyba rozumiem. Ja bym to zinterpretował w taki sposób i powiedz mi, czy o to ci chodzi, bo wydaje mi się, że tak. Czy jeżeli chodzi ci o to, że gościu stwierdził, że on w sumie ma to trochę gdzieś, jeżeli chodzi o swoją, nie wiem, opinię publiczną, o to, jak go ludzie postrzegają, ale chce po prostu zarobić, no powiem, że tak. Jeżeli spychamy wszystkie takie ludzkie rzeczy na drugi plan, to tak, to ja się zgodzę, że gościu w sobie miał jako taki pomysł, bo on stratny nie wyszedł. To jest w ogóle ciekawe. Nie wiem, albo dobra, co teraz robi Uwe Boll, to będzie, nie będę spoilerował, to później, co nie? Ale teraz na pewno robi lepsze rzeczy, może tak. No właśnie cała ta postać Uwe Bolla, tak naprawdę jest to troszkę głębsze i tak naprawdę jak zaczynasz sięgać w to głębiej, to się okazuje, że można powiedzieć, że Uwe Boll stworzył pewnego rodzaju piramidę finansową, ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym tutaj przypomnieć taką jedną scenę. Oglądałeś Misia? Tak. Oglądałeś Misia. Jasne, oczywiście. Jest tam taka scena, kiedy Ryszard Ochocki wyjaśnia, nie wiem jak on się nazywał dokładnie, ale mówi, czy wiesz co robi ten miś?
On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Nie chcę brzydkich słów używać, bo mi się na to sili. Protokół zniszczenia. Zapamiętaj moje słowa. Prawdziwe pieniądze zarabia się na dużych, słomianych inwestycjach. I tak To jest naprawdę prawda. Uwe Boll, każdy jego film to jest właśnie tym misiem. Dlaczego? To są informacje, których bardzo ciężko znaleźć. Część z nich jest potwierdzonych, część nie jest potwierdzonych. Uwe Boll znalazł lukę w prawie podatkowym niemieckim, która mówiła, że jeżeli film odniesie klapę, to dostanie zwrot podatku, czy tam zwrot kosztów. I teraz mamy tutaj taką sytuację, że im droższy jest ten film, tym więcej dostanie pieniędzy z powrotem. No tak, bo większa strata przecież, Bo większa skoro strata. nie było Tak. zysku, a trzeba było wydać Tak. więcej na produkcję, oczywiście, że tak. I teraz najlepsze jest to, że w tym całym bajzlu zarabiają wszyscy, bo Uwe Boll, on nie wykładał swoich pieniędzy, on miał pieniądze od inwestorów, którzy tak Dokładnie. naprawdę na tym, żeby ten film był zły, tak naprawdę zarabiali. I teraz jest coś takiego, że no to już wiemy, że im droższy film, tym po prostu zwrot był większy. W 2008 roku uszczelniono to prawo, aczkolwiek i tutaj te wiadomości nie są potwierdzone, ponieważ tłumaczyłem trochę z niemieckiego translatorem, więc nie musi to być prawda. Potraktujmy to jako plotkę. W 2008 uszczelniono to prawo podatkowe, ale oczywiście prawo nie działa wstecz, więc wszystkie filmy, które były robione przed 2008 roku, nadal to prawo było w mocy, plus omija to sequele. Dlatego w którymś momencie Uwe Boll zaczął trzepać kolejne sequele filmów, które już wcześniej zrobił. Tak, bo przecież on wydawał jeszcze chyba w 2012 roku filmy, jeżeli dobrze No chyba kojarzę. jeszcze był Dungeon Siege wtedy trójka, tak mi Jakoś się wydaje. coś takiego, ja powiem Ci, że nie obejrzałem i nie chciałem Aha, śledzić aż tak okej. daleko, ale z tego co kojarzę, w okolicach 2012 roku jeszcze wydawał filmy, więc gdzie dokładnie skończył, tu już gorzej mi określić. Ale okej, tak szybko Ci wejdę No. troszeczkę w to wszystko, bo zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą. To wszystko, co mówisz, jak oczywiście jest 100% prawdy, ale jedna rzecz mnie zastanawia, bo ja się zgadzam z tym założeniem, że to może być człowiek bez moralności, może tak, może nie, no ewidentnie jakby robił sobie machloje, natomiast skoro miał takie podejście do tego, skoro miał zasadę robimy hajs, zróbmy kicz i ten kicz da mi hajs, jakby można go nie lubić, trzeba go szanować za to podejście, niech tak będzie. To dlaczego do jasnej cholery ten człowiek tak bardzo był na bakier z tymi krytykami? Skąd ta cała szopa, od której doskonale wiesz i do której Tak. będziemy chcieli później przejść? Jakby to mnie zastanawia w tym wszystkim. Tak. I to jest właśnie ciekawa rzecz. To bardziej można wywnioskować oglądając ten film o Uwe Bollu. To nie jest powiedziane oczywiście wprost, ale ponieważ tak naprawdę on trochę oszukiwał niemiecki system, musiał zachować jednak status quo. Musiał stworzyć taką zasłonę dymną, że on wierzy w to, że te filmy są dobre, że on jest reżyserem, który tworzy dobre filmy. Podejrzewam, że kwestia była taka, żeby urząd się nie zaczął do tego dokopywać, że robi to specjalnie. Z tego filmu właśnie o Uwe Bollu wypowiadają się właśnie tutaj różni pracownicy, którzy z nim pracowali i większość opinii bardzo często się powtarza, że to jest bardzo dobry biznesmen, że typ jest niesamowicie inteligentny i jakby dokładnie wie, czego chce, nie? Natomiast to, co mówisz, dlaczego był na bakier, no to było troszkę taka, wydaje mi się, że to była zasłona dymna, która miała sprawić, że wszyscy mieli uwierzyć, że to jest koleś tak zadufany w sobie i wierzy w to, że robi te złe filmy, nie? I na tym wydaje mi się, że to polegało. Ale jest kilka ciekawych rzeczy, które oglądając filmy Uwe Bolla zauważyłem. Na przykład to, że Uwe Boll bardzo
często szanuje niemiecki przemysł i niemieckich aktorów. Niemal w każdym filmie gra niemiecki aktor i Okej, to się zgadza. bardzo często wykorzystuje elementy niemieckiego przemysłu. A to Tara Retle jeździ Volkswagenem, chyba tam New Beetle, tak? New Beetle Na przykład karabinki w Far Cry'u to są niemieckie karabinki. Ja powiem Ci, że zacząłem sobie tak ostatnio to analizować i no dużo tutaj jest takich małych ciekawostek, które wydaje mi się, że umykają gdzieś wskutek tego, że wszyscy są w jakimś amoku, że nienawidzę Uwe Bolla, a Uwe Boll tak naprawdę zarobił tyle pieniędzy, że on teraz ma to w dupie, ale to jest też ciekawa rzecz, bo poświęcił swój wizerunek, poświęcił swoją karierę, żeby się wzbogacić. To jest właśnie absurd całej tej sytuacji. Wiesz co, powiem Ci tak, gdyby był TikTokerem albo miał OnlyFansa, to jest człowiek stworzony chyba pod tego rodzaju media społecznościowe, biorąc pod uwagę właśnie brak moralności, spychanie swojego wizerunku publicznego. No okej, ale wiesz co, cały czas mnie zastanawia jeszcze ta kwestia, bo ja całkowicie rozumiem zasłonę dymną, ale albo tam jest jakaś mała niespójność, albo nie zawsze był, że tak powiem, tak opanowany, zrównoważony i skoncentrowany na celu, albo był tak dobrym aktorem, grając siebie jako takiego, powiedzmy, wariata reżysera, ponieważ można dotrzeć, na YouTubie są bez problemu dostępne wywiady, na przykład ze scenarzystami, z którymi on współpracował i Jezu, i teraz musiałem zapomnieć, jak się kobieta nazywała, robiła dla niego scenariusz, zadzwonił do niej, A, po to czym ona robiła powiedział... do Blood Raina. Tak, To- tak, do wiem, o co Raina. chodzi, no. I tak, i zaczął ją wyzywać w ogóle, że go okłamała, że miał być chyba tydzień temu scenariusz, że nie ma i tak dalej. Ona tłumaczy, ale poczekaj, to były pierwsze szlify, tak. wiesz, mówiłem ci, kiedy będzie termin i tak dalej, co nie? Po czym on się rozłączył, chyba w ogóle rzucił tam jakimś fuck you do niej, jeszcze takim niemieckim you are a liar i wiadomo, cukawa w dół, kończymy. Ona po 3 tygodniach wysłała mu scenariusz, po czym on dzwoni i mówi, yeah, it's fantastic, we are doing it. I ona była w ogóle w szoku, bo to był szkic. A on na podstawie tego zrobił film. Ona mu tłumaczyła, że trzeba jeszcze to doszlifować. To są takie pierwsze szkice, wiesz, jakby to jest zarys tego, co ja chcę zrobić, a ty chcesz robić na podstawie tego filmu. A powiedział, no i zrobił. I tu jest jeszcze kolejna ciekawostka. Dlaczego? Dlaczego robił od razu bardzo często? W tym momencie to, co mówisz o Blood Rain, to była taka sytuacja, że oni już byli w Rumunii i ludzie czekali na ten pierwszy draft. Wszyscy aktorzy, cała ekipa, wszyscy czekali na scenariusz od tej kobiety. Bo tu jest jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o tamtejszy, czy też z tamtych czasów ten przepis podatkowy. Otóż inwestycje można dostać zwrot, jeżeli wyda się w danym roku fiskalnym, więc oni mieli tylko rok na zakończenie filmu, dlatego musieli robić to szybko. I żeby ewentualnie, znaczy Uwe Boll, wydaje mi się, że on doskonale wiedział, że te filmy odniosą klapę, ale musiała to być klapa dokładnie w tym roku, w którym zaczęli filmować, czyli czy też zaczęli pracę nad filmem. Dlatego tutaj jest Był taka... niezwykły stratek w takim razie, na to wychodzi. I to też w tym filmie wychodzi. Wiele osób mówi, że to jest gość, który myśli kilka kroków w przód, nie? Że wiesz, on robi film, ale już myśli o 2 filmy w przód, co będzie robił i jak to będzie organizował. Także powiem Ci, że z tych wszystkich filmów, do filmu zaraz dojdziemy, ale ogólnie jeżeli sobie poczytałem o tym Uwe Bollu, to naprawdę jest łebski facet, który zarobił masę pieniędzy. I jakby wydaje mi się, bo nie znam go osobiście, nie mogę powiedzieć, że tak jest na pewno, ale wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, które zrobił, wszystkie te gnioty, które nakręcił, to było jakby strategiczne jego podejście, które prowadziło go do tego, gdzie jest teraz. Teraz już nie robi filmów, znaczy on tam jeszcze jakieś kręci swoje jakieś tam pierdółki, ale tak jak powiedział w ostatnim jakimś takim filmie na YouTubie, że ma tyle pieniędzy, że może do końca życia grać w golfa i już nie musi kręcić tych filmów. Doprowadziło go to do tego momentu, tak? Możliwe, że to był jego cel, tak? I już dalej jakby nie czuje potrzeby robienia tego dalej, nie? Jasne, wiesz co, nie wiem, czy teraz byśmy chcieli wejść od razu w kwestię jego starcia, czy chcemy przelecieć przez jakiś film, a później dorzucić może jakiś szczegół, bo
dla mnie fascynujące w tej całej historii i tam też jest taki dodatkowy twist odnośnie tego wszystkiego, co ty poruszyłeś, jeżeli chodzi o jego starcia z recenzentami. Krytykami, tak. Tak jest. Tylko wiesz co, może zróbmy sobie. Dobra, zróbmy filmy, okej. Weźmy jakieś łajno na talerz, zarzućmy Dobra. i lecimy. I teraz tak, bo z tych filmów, które wiemy, że zrobili, ja nie obejrzałem Far Cry'a i nie obejrzałem Postala, bo nie dałem już rady. Ty nie obejrzałeś Dungeon Siege'a. Obejrzałem, wczoraj obejrzałem. Obejrzałeś, jeszcze. nadrobiłeś wczoraj? Rzutem na taśmę jeszcze obejrzałem. Okej. Także No dobra. dzisiaj skończyłem. Ale zacznijmy od pierwszego filmu, bo House of the Dead to była w ogóle ciekawa rzecz, bo po pierwsze o Uwe Bollu nikt wtedy nie słyszał. On tam w Niemczech jakieś niewielkie sukcesiki miał, ale to były bardziej lokalne sukcesy tam niemieckie, także nikt o nim nie słyszał. Na pewno była duża wiadomość, że nagle pojawia się kolejna ekranizacja gry wideo. House of the Dead jest marką, która średnio się nadaje na przeniesienie na film i uważam, że tutaj akurat ten wybór był prawdopodobnie dlatego taki, że była tania dosyć licencja i trochę nie do końca było wiadomo, co tu zrobić z tym, bo tak jak grałeś w House of the Dead chyba, nie? Grałem w House of the Dead. No to tam fabuła, wiesz, jaka Czy jest. możemy też, wiesz co, czy możemy też zaliczyć, że ktoś grał w House of the Dead, jeżeli tylko obejrzał film Uwe Bolla, biorąc pod uwagę, co tam się dzieje? Bo ja myślę, że tak. Myślę, że widać tak. To jest właśnie ciekawa rzecz. Wiesz co, ja tak oglądałem ten film i tak się zastanawiam, co on ma wspólnego z House of the Dead. Wtedy pamiętam, że były 3 pierwsze części. Co on ma wspólnego z grą? Poza Ja tytułem. już ci mówię. Proszę bardzo, stary. Mamy wyspę? Na wyspie jest domek i tam ludzie umierają? Proszę bardzo, jest House of the Dead. Nie ma domu w filmie. Oni są na jakimś bagnie, jakaś jak szopa nie ma jest pod potem. koniec, gdzie się chowają? Chowają się w domu. Nie zapominajmy jeszcze oczywiście o genialnej scenie, gdzie kapitan statku, chcąc ich uratować, wychodzi z laską dynamitu przed dom i tylko po to, żeby oczywiście ich uratować, nie odchodzi daleko od tego domu, czyli tam, gdzie były zabarykadowane drzwi, on stoi koło drzwi, wysadza te drzwi, po czym zombiaki, czy jakkolwiek nazwać potwory, wchodzą do środka. No więc jest chaos, są tam martwi i jak dla mnie to wystarczy, jest House of the Dead. Nie wiem, co jest większym kiczem, jakby te momenty, czy może rave party, które Sega zorganizowała na nieznanej nikomu wyspie, tak, o której nikt nie wiedział, ale no, ludzie, którzy mieli tam dotrzeć, wiedzieli i zrobiła rave party dla 30 osób, tak, jakby to jest geniusz po prostu to realizował. Tutaj mała ciekawostka, tym kapitanem był Jürgen Prochnow, to jeden z niemieckich aktorów zatrudnionych właśnie przez Uwe Bolla. Grał chociażby w takim dosyć słynnym filmie Das Boot niemieckim. Nie również. widziałem. Nie widziałeś? Łodzi podwodnej? Bardzo fajny wojenny film. W każdym razie... Zapiszę. Wiesz co, powiem ci, że ja mam z House of the Dead taki problem, że w mojej opinii to jest w ogóle absurdalna sytuacja, ona nie jest prawda, ale nie jest prawdziwa, ale ja mocno bym chciał uwierzyć, że tak było, że Uwe Boll stwierdził, że robimy film na podstawie, on nie do końca wiedział, czym jest House of the Dead i ktoś do niego zadzwonił, mówi, stary, to jest jakiś celowniczek, zombie, dobra, grałem, nie? I mam wrażenie, że mu się pomyliły gry. Bo tak naprawdę ten film mógłby być nie House of the Dead, tylko Corpse Killer. Nie wiem, czy grałeś w Corpse Killer. Tak, nie grałem, ale kojarzę grę. I do Corpse Killer cała inscenizacja idealnie pasuje. Jakby wiesz, mam wrażenie, że mu się pomyliły po prostu gry, nie? Że w ogóle ten film, jeżeli by ten film się nazywał Corpse Killer, a nie House of the Dead, to bardziej by to do niego pasowało, bo Corpse Killer był oparty właśnie na takim kiczu, na takim w ogóle, wiesz, no kiczu powiedzmy jeszcze i wydaje mi się, że tutaj bardziej by to pasowało, ale faktycznie, jeżeli chodzi o film, to powiem ci, że ciężko mi się to oglądało. Ale Bardzo, Krzychu, dlaczego? Czyżby brak logiki? Nie, no przecież tam nie mogło być braku logiki. Pomyśl, Krzychu, jak to wspaniale wyglądało, kiedy oni lądują na wyspie, tak? Ich przyjaciel jest zabity przez policjantkę, ona się ich pyta, kto to był? Jeden z nich mówi, nasz najlepszy przyjaciel, po czym jak gdyby nigdy nic, idą dalej. A może scena, w której policjantka wyciąga pistolet, żeby strzelać do tłumu zombiaków, chociaż ma na plecach karabin, po czym kończą jej się naboje w pistolecie, wyciąga w końcu ten karabin, później kończą jej się naboje w karabinie i wyciąga pistolet, w którym nie miała już naboi i zaczyna z niego strzelać. Jakby... House of the Dead to, ja ci jeszcze jedną scenę powiem, to jest, House of the Dead ma jeden z najbardziej absurdalnych dialogów ever, jaki w ogóle słyszałem w filmach.
Na samym końcu, nie wiem czy pamiętasz, już walka tego głównego bossa z głównym bohaterem i ten, no tu long story short, on wymyślił jakby eliksir, czy tam wynalazł eliksir długowieczności, czy też nieśmiertelności, nie? I dialog jest taki, ten typ go trzyma za szyję, nie? I ten chłopak mówi wynalazłeś, czy tam no tak, powiedzmy, wynalazłeś eliksir nieśmiertelności. Po co, nie? I to pytanie jest tak idiotyczne. No po co? Po co wynalazłeś eliksir? W jakim celu, nie? A ten typ, żeby żyć wiecznie. To jest w ogóle, to jest Uwe Boll w całej po prostu, w całej postaci. To jest tak durny dialog, tak po prostu, wiesz, niesamowicie. Ale wiesz co? No, mów, nie. Nie, bo ja chciałem powiedzieć, że tam takich dialogów jest kilka. Przykład, kiedy oni wchodzili do tego domu, ten główny bohater wciągał tą policjantkę, tak, przez okno i tam... Połowy, tak? Tak, połowę, no powiedzmy, tam większość nóg została zjedzona, co nie? Po czym ona se umiera, on ją przykrywa jakąś tam szmatą, po czym wchodzi ta, z którą zostaje na końcu, tak, dziewczyna i tam jest taki dialog w stylu, wiesz, że on jej nie uratował, nie dał rady, czy coś takiego, a ona mówi, że wiesz, że nic takiego się nie stało i przecież nie mógł nic zrobić. Jeszcze jej tam nawet nie było, to jest pierwsza kwestia, ale najważniejsze jest to, że po chwili lecą w ślinę, a w pokoiku obok sytuacja jest bliźniacza. Ten gościu, który miał tutaj plaster Tak, no wiem. I tak, i ta czarnoskóra dziewczyna też do niego mówi, ale dla mnie jesteś wciąż przystojny i lecą w ślinę, więc tam jest super. W ogóle końcówka też jest fantastyczna, bo jego towarzyszka dostaje, jakby próbuje mu pomóc, ale dostaje w klatę tą szpadą, tak? Między piersi. Po czym upada i umiera, ale w momencie, kiedy główny bohater ma umrzeć, ona wraca do życia, pomaga mu, po czym pada i umiera, ale w ostatniej scenie widzimy, że ona znowu żyje Tak. i tam jest... Takie słynne, umarła, ale przeżyła, nie? Co kilka razy, bo tam w ogóle, wiesz, że nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam w tym filmie jest taki mega twist fabularny na koniec, że to on, bo wiesz, on wrócił z nią do tej szopy i on ją ożywił, na to wychodzi z dialogu, bo tam mówi, o Boże, co ja Znaczy zrobiłem. tego nie pokazali, nie? Jakby to Tak, jest jakby ale tak. wraca z nią i tam jest to w tym, można to z tego dialogu wywnioskować, który nie jest zbyt błyskotliwy i to nie jest zbyt ukryte i wychodzi na to, że to ten główny bohater jest tym, który później będzie to rozprzestrzeniał. Jakby Krzychu, zagęściła się nam ta fabuła strasznie. No dobra, ale z drugiej strony powiedzmy, postaw się jako Uwe Boll, dostajesz licencję House of the Dead, która jest, no powiedzmy sobie szczerze, fabuła w tej grze jest do dupy. Tam tak naprawdę ta fabuła nie istnieje. To w zasadzie nie ma żadnego sensu, ani jakby jest totalnie... I musisz zrobić z tego film, wypełnić to na 1,5 godziny. Rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, że trzeba wiele rzeczy wyjaśnić, tak? W grze nie musi być wyjaśnione, kim jest główny bohater, po co tam przybył. Ważne, że musi zabić ileś tam zombiaków i jest jakiś doktorek na końcu, którego trzeba pokonać. Jakby pewne rzeczy są niedopowiedziane. W filmie, no muszą być te rzeczy, powiedzmy, opowiedziane. No i co byś zrobił? Znaczy, czy masz pomysł, bo wiesz, jeżeli byś rozbuchał ten scenariusz, zrobił tam, wiesz, psychologiczne rysy bohaterów i tak dalej, to ponownie to by nie było to. To by za bardzo oddalało się od materiału źródłowego, a w mojej opinii ten film House of the Dead, jego głupota, jego taka błaznowatość idealnie oddaje grę. Idealnie oddaje, bo tamte dialogi to były po prostu no jeszcze gorsze niż w Uwe Bollu, niż w filmie Uwe Bolla. No. Wiesz co, zgadzam się odnośnie tych dialogów, natomiast wiesz co, jak najbardziej. Myśmy w zeszłym tygodniu dość próbowali gdzieś tam trochę na poważnie też o tym porozmawiać. Ja często wspominałem o swego rodzaju szacunku do materiału źródłowego, ale też myślę, że powinienem między innymi zaznaczyć, że po pierwsze, jeżeli materiał źródłowy jest kiczem, my możemy zrobić kicz. Jest masa filmów, które są w cudzysłowie tak słabe, że aż dobre, albo coś po prostu jest ewidentnym przerysowaniem, jest ironią, jakąś formą kinematograficznej, nie wiem, jakiegoś sarkazmu, tak? W tą stronę pójdźmy. Może, ale wiesz co bym zrobił? No na pewno
Okej, jeszcze wrócę do jednego, co mówiłem w ostatnim odcinku. Wspominałem, że można zrobić filmy fajne, poważne, że można zrobić naprawdę dobre, głębokie kino. Oczywiście, że tak, jeżeli materiał źródłowy na to pozwala, jeżeli powiedzmy w grze występowało coś takiego, luz, albo jeżeli twist, który zrobimy w filmie, po prostu pasuje. Ale przecież nie każdy film, nie każda gra muszą być poważne, muszą być naprawdę, wiesz, patosem jakimś ogromnym, jakąś epopeją. Absolutnie nie. My też chcemy raz na jakiś czas, ja sam raz na jakiś czas uwielbiam tak zwany humor z rynsztoku, tak zwany humor z kibla. Oczywiście, że tak, tylko no, każdy ma tutaj gdzieś swoją granicę, nie każdego wszystko będzie bawić i tutaj tak, skoro mamy film oparty na grze, która, no nie oszukujmy się, głębi nie ma, jakby opiera się no, czysto na akcji, można zrobić dobre kino akcji. To ja nie powiedziałem nic odkrywczego w tym momencie, tylko właśnie, co znaczy dobre kino akcji, tak, bo jak dla mnie Uwe Boll, nawet w tym kiczu, on nie wchodzi, jakby nie zatacza tego koła, że jakbyśmy mieli takie koło sobie narysować, że wiesz, tutaj jest złe, tutaj jest dobre, to zrobiliśmy takie koło, że z tego złego wyszliśmy na dobre, to on tego nie zrobił. On poszedł na drugie dno dna, on zrobił z tego koła pętlę, po prostu, wiesz, taką spiralę, jak woda, taką jak woda w kiblu robi, kiedy się spuszcza po posiedzeniu zarządu. Podaję przykład. Sceny akcji w filmie Uwe Bolla House of the Dead. Cudowne po prostu. Tam absurd goni absurd. Mamy głównych bohaterów, którzy stoją otoczeni przez grupę truposzy. Oni strzelają, ale nie zawsze strzelają do celu, prawda? Po chwili mamy te takie dziwne ujęcia, że kamera krąży wokół nich, obraca się, ale oni w tym momencie po pierwsze mają inną broń już w ręce, po drugie możesz sobie zobaczyć na te sceny, kilkukrotnie oni strzelają w powietrze, gdzie zombiaki stoją między nimi i nie robią nic. Jeden z moich ulubionych momentów to jest ten, gdzie nie pamiętam oczywiście imienia, ale ta czarnoskóra bohaterka, ona miała pistolety, po czym jest ujęcie, kręci się kamera, mój drogi, ona ma shotguna, zombiak rzuca w nią siekierą, ona podskakuje i jest... Najlepsze jest to, że ona tak podskoczyła, że jest idealnie na torze lotu tej siekiery, ale siekiera przelatuje, ona strzela z shotguna, spada, po czym ma pistolet. No dobra. Czy to jest dobre kino akcji? No stary, Boże, dla kogoś jest. Okej, ale czy w House of the Dead nie ma tego samego w grze? Masz nieskończoną ilość pocisków. Broń możesz zmienić sobie strzelając, tak naprawdę jej nie podnosząc, ale strzelając i nagle masz z broni możesz mieć shotgun. W większości gier FPS-ów, na przykład Doom, właśnie na tym to polega. Masz 8 albo 9 broni, które nasz bohater, nie wiem, nosi w kieszeni, na plecach, nie wiem gdzie, w butach. To są właśnie absurdy gier wideo, które tak naprawdę on w tym filmie pokazał. Jak to interpretujesz? No to nie, to moja interpretacja jest inna. Moja interpretacja jest taka, że on po prostu nie miał talentu i zatrudnił ludzi, którzy tego talentu nie mieli, bo zgadzam się z tobą, jasne. Szczególnie jeżeli mamy na przykład grę, która jest z pierwszej osoby i jest strzelaniną, luz. Oczywiście, że my nie widzimy masy rzeczy, a ja uwielbiam w ogóle te filmy, które pokazują tak zwane out of bounds rzeczy, albo na przykład to, co się dzieje jest tak naprawdę z bohaterem, którego nie widzimy, bo mamy akcję z pierwszej osoby. Wtedy widzimy wiele rzeczy, które jest absurdalne, no ale okej, my tego nie widzimy. Natomiast, kiedy mamy taką sytuację w filmie, czy to jest problem, żeby pokazać, że ta osoba chwyta tę broń, tak? Żeby zrobić przejście, żeby pokazać widzowi jakby co nieco. Tutaj, mój drogi, mówimy jedynie o wiarygodności przekazu, bo co innego, żebyśmy tego nie pomylili, co innego, że coś jest realistyczne, co innego jest wiarygodne. Nie wiem, najlepszy przykład. Okej, ty jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, tak? No. Okej, czy zwracasz jakąś szczególną uwagę na to, że słychać dźwięki laserów, wybuchów w kosmosie, kiedy się toczą bitwy, czy nie? Znaczy, przyjmuję to jako pewną konwencję. Jasne, no tutaj mówimy o tak zwanym suspension of disbelief, tak? Czyli porzuceniu niewiary. Jeżeli coś jest, powiedzmy, w miarę możemy odrzucić to nasze niewierzenie w coś, to będziemy się dobrze bawić, tak? Jeżeli coś jest w miarę wiarygodnie podane. Mówimy o światach fantastycznych, gdzie, nie wiem, posługują się bohaterowie magią. Oczywiście, że to nie jest realistyczne. Pytanie, czy jest wiarygodne. Jeżeli jest wiarygodne, super. No to wtedy to łykniemy i będziemy się dobrze bawić na seansie, tak? Jakby w dużym ogólnieniu. Problem z Uwe Bollem i z House of the Dead polega na tym, że to nie było w żaden sposób wiarygodne dla mnie jako widza, tak? To było dla mnie kiczowate, ale nie w ten fajny sposób kiczowate. To było dla mnie w ten sposób taki,
no nie fajny, po prostu. Ale czy nie to fajny. miało być wiarygodne? Bo to jest właśnie... Ja tutaj będę trochę takim adwokatem diabła u Webola. Bo, Śmiało, bądź. Myślę, że nawet lepiej będzie, bo będzie dyskusja bardziej taka pikantna. Ja powiem Ci, że on zrobił film, na którym miał tam niewielki budżet. Pamiętajmy, że ten film nie miał dużego budżetu. On miał chyba 12 milionów budżetu, także naprawdę to nie było wiele. Zatrudnił tego Jurgena Prochnowa, który podejrzewam, że większość budżetu zjadł, bo to jest znany aktor w Niemczech. Zresztą w ogóle nie w Niemczech, ale i na świecie. Tak? W każdym razie no jest tutaj jakby, wiesz, ta wiarygodność w grze, jeżeli chodzi przykładowo ten House of the Dead, to tam jest żadna. To nie jest wiarygodne w żaden sposób. I to nie jest tytuł, który grając zanurzysz się i zapomnisz, że to jest gra. To nie jest taka gra. To jest po prostu... Ja powiem Ci tak, ja lubię celowniczki, ale dla mnie House of the Dead jako sama gra, te dwie pierwsze części, i pierwsza część, może nie, bo potem było lepiej, ale ta pierwsza część to jest straszne gówno. I nie boję się tego powiedzieć. Uważam, że są lepsze celowniczki, które robią to lepiej. A House of the Dead jest takim totalnym kiczem i taką prostą i no, taką kiepską w mojej opinii. Kiepskim celowniczkiem, może tak. Wiem, że na Czyli to wielu nie jest osób... taki kicz, który ci się podoba, to jest po prostu kicz. Nie, ale wiem, że to się naraży wielu osobom, ale wierz mi, że ja jestem fanem celowniczków, grałem w masę tych gier, w masę do dzisiaj gram i uważam, że akurat House of the Dead nie jest dobrym celowniczkiem, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Już bardziej mi się podoba na przykład Virtua Cop, który też tego realizmu tam za wiele nie ma, ale Virtua Cop jakoś robi to lepiej. Ta gra jest w mojej opinii, ona była też źle jakby trochę zaprojektowana z punktu widzenia samej rozgrywki, ale to już nie wchodźmy w to, bo nie odbiegajmy od tego. I wiesz, dostajesz taką grę, która jest no średnio dobra i teraz masz robić film, który będzie poważny. Ja myślę, że on by mógł zrobić poważny film. Spoko, mógłby zrobić film, który, wiesz, poważny film o zombiakach, tylko czy to miałoby w ogóle wtedy jakoś łączyło się z samą grą, bo tutaj tym mianownikiem wspólnym jest ten kicz w obydwu mediach, tak, który łączy to. I jasne, ja wiem, że to jest kiepsko zrobione, że tam ten film się po prostu nie klei. Myślę, że przede wszystkim ten problem tego filmu jest to, że tam się nie klei wszystko. Ale wiesz, on robił, mając te niewielki, skromny budżet, uważam, że tam te sceny na przykład z walki na końcu, to co mówisz, nie? To już pal licho, że tam te pistolety się zmieniają czy coś, ale były one, no powiedzmy sobie szczerze, nie były najgorsze. Widziałem gorsze. Dobra. I tutaj wrócimy do tego, że Uwe Boll, mając większy budżet, kręcił gorsze sceny balistyczne w innych filmach. Możemy zaraz pewnie przejść do Alone in the Dark, ale dobra, bo poruszyłeś kilka wątków i tutaj zastanawiam się, czy może ja się niejasno wyraziłem, bo wydaje mi się, że mówisz w taki sposób, jakbym chciał, żeby to był poważny film. Absolutnie nie. Ja się całkowicie zgadzam, więc ja postaram się to mocno tutaj zaznaczyć, że da się zrobić świetny kicz, da się zrobić sztampę, która będzie śmieszna, która będzie przerysowaniem, Jezu, jak parodie działają, tak? To może być naprawdę świetna parodia, to może być świetna ironia filmowa, jakby przemysłu nawet. Jezu, idźmy w to, naprawdę. I pójdzie w to, chodzi. Pójdzie w to tylko... i tak dostanie po dupie. Ale no bo jemu jak wychodzi, tak wychodzi, a to pewnie chodzi o Postala w tym momencie. Tak. Natomiast jakby podsumowując z mojej strony, Krzychu, ja nie chcę i nie oczekiwałbym, żeby robić, wiesz, nie wiem, żeby nagle kręcić z węgielka diament, no bo nie o to chodzi. Jeżeli gra jest na przykład słaba, jest śmieszna, jest przerysowana, jest kiczowa, kurczę, pójdźmy w tą stronę. Spróbujmy to przenieść. Tylko widzisz, Uwe Boll, pamiętasz, poprzednim razem myśmy mówili o tym, jak czasami fajnie można przenieść scenę z gry 1:1, ale zrobić to subtelnie, zrobić to w taki sposób, żeby to było mrugnięcie do gracza, do widza zarazem i ma to wtedy sens, ma to jakiś smak. Natomiast Uwe Boll, on tego... No, chyba że się mylę, Krzychu, nie wiem jak w twojej opinii, ale czy on trochę nie przesadził, pokazując kamerę kręcącą się wokół bohatera i ekran zalewający się taką mega sztampową krwią, dokładnie jak w grze? Czy to nie była przesada, czy no właśnie, przełożenie to było przenoszenie gry właśnie na
Tak, kino. tylko jakość tego przeniesienia była beznadziejna. Tak samo jak w pewnym momencie masz scenę strzelania i pojawiają się dosłownie momenty gameplayu z gry. Tak. Z trójki. Więc House jak of dla Dead mnie- chyba, czy czwórki. Tak, no to nie wiesz, Mega no to... gniot ogólnie z mojej strony. Dobra. Nie pastwmy się już na House of the Dead. Przejdźmy Okej. do drugiego filmu. Alone in the Dark. Alone in the Dark dla mnie, jeżeli chodzi o grę, to jest bardzo zasłużona seria, przynajmniej 4 pierwsze części, potem już kolejna była kiepska. Illumination to już mało kto w ogóle grał, ale to już było straszne gówno, a teraz czekamy na reboot, w zasadzie remake Alone in the Dark. Natomiast Tak, film... teraz nawet były na dniach najnowsze newsy, więc jestem Tak. pewien, że jesteś na czasie. Tak. Czekam właśnie. Przesunięto premierę a propos gry na dopiero 2024 rok. Alone in the Dark to przede wszystkim film, który zaskakiwał obsadą. Mamy Christiana Slatera, mamy Tarę Reid, która grała m.in. w American Pie, ale Tak. poza American Pie to w samych gniotach ogólnie gra. Znaczy, jak dla mnie ona nie umie grać, jakby nie oszukujmy się. Ona po prostu ma wyglądać. Ma nie grać, tylko ma wyglądać. I mamy I Stevena ma Dorfa. chrypieć. Tak. I mamy Stevena Dorfa. Nie wiem, czy kojarzysz, ale Steven Dorff grał w Blade'zie Wiecznym Łowcy, tego głównego przeciwnika ostatecznego, tak? Tak, wielki zły. No i mamy grę, która ponownie, jak House of the Dead, nie była jakąś, powiedzmy, lukratywną marką. Raczej film opiera się na Alone in the Dark The New Nightmare, czyli na 4. części cyklu. I o ile dobrze pamiętam, pomiędzy nakręceniem, czy też wypuszczeniem filmu A New Nightmare minęły 4 lata, także marka też już była dosyć zapomniana i wydaje mi się nie była jakaś taka specjalna, ale widać było tutaj w mojej opinii progres. Poprawił się trochę warsztat, budżet był większy, były jakieś lepsze efekty, natomiast ja wiem, że ty nie lubisz, nienawidzisz Alone in the Dark i to jest tytuł, który też pewnie... Filmu. Tak, mówię o filmie. Natomiast powiem ci, ja go obejrzałem sobie kilka dni temu i nie uważam, że to jest, znaczy to jest kino klasy B, ale nie uważam, że jest to najgorszy film, jaki widziałem. Widziałem naprawdę gorsze gnioty i faktycznie, jeżeli chodzi o Alone in the Dark, to ponownie nie ma może on zbyt dużo wspólnych mianowników, poza tym, że tymi potworami, na które działa światło, co było w zasadzie głównym featurem w New Nightmare, no i oczywiście bohatera Edwarda Carnbiego. Cała reszta jest jakby wymysłem scenarzystów. No ale jestem ciekawy, co ty myślisz, bo wiem, że ty tutaj chcesz pocisnąć. Trochę tak, wiesz, ale ja powiem ci, wiesz co? Ja tutaj przez chwilę, na początku, ja się czułem troszeczkę schizofrenicznie, bo ja, jak zacząłem oglądać Alone in the Dark, miałem takie, to nie jest takie złe, wiesz, jakby coś się dzieje, myślę sobie, okej, tu nie ma, wiesz, topki, absolutnie nie, ja topki nie oczekiwałem, może ta zasada kontrastu u mnie zadziałała, natomiast na początku ten film naprawdę nie jest zły i to jest ciekawe, bo na Rotten Tomatoes chyba jest na pierwszym miejscu, czy też na pierwszym ostatnim, na najgorszym miejscu, a House of the Dead na przedostatnim i byłem zdziwiony, mówię, nie no, No to coś też jest nie uważam, tak. też Zobaczyłem uważam, że- Christiana Slatera. Myślę sobie, lubię gościa, naprawdę. Bardzo fajny aktor. Wiadomo, nie wszystkie role świetne, ale generalnie go lubię. Między innymi szczególnie za świetną rolę w Mister Robocie. Jak nie oglądałeś, to łap serial. Widziałem pierwszy sezon na razie. No to mam nadzieję, że ci siądzie. Ja uważam, że po pierwsze świetny serial, ale to nie o tym mowa. Christian Slater. No gra całkiem nieźle i ja powiem ci szczerze, ja czuję się przez Uwe Bolla oszukany, bo on zrobił Willie Lada niespodziankę. To nie jest niespodzianka, której ja bym sobie życzył, którą bym sobie wymarzył czy zapragnął. Absolutnie nie, bo nawet nie do połowy filmu, ale tam mniej więcej do połowy filmu, ten film ja go oglądałem i mówię, wiesz co, tak jak powiedziałeś, kino B, może klasy C. Tragedii nie ma w porównaniu do House of the Dead, szczególnie, że to oglądałem ostatnio, w ogóle z moją partnerką zrobiłem jej taki maraton kina, jakby nienawidzi mnie za to i w ogóle, ale to jest inna kwestia. Natomiast mówię, okej, teraz będzie chyba jeszcze gorzej i jest lepiej, więc jestem naprawdę zafascynowany.
I się zaczęło. I nastąpiła druga połowa filmu, gdzie ja po prostu w pewnym momencie zdurniałem. Tak jak powiedziałem, do połowy tam nie było, wiesz, okej, nie było wielkiej tragedii w logice tego, co się działo. To, że tam budżet był jaki był, to jest jedna kwestia. Ja w ogóle jestem, nie mam pojęcia, jak nawet to powiedzieć, ale użyjmy, zafascynowany sceną łóżkową, którą Uwe Boll tam zrobił, bo tam jest przejście tak za przeproszeniem z dupy, że ona przychodzi do Christiana Slatera, tak, chwilę coś tam gadają, ona sobie patrzy, jak on śpi, podchodzi do niego na łóżku i teraz nie pamiętam, tam taki przebój z lat 80. chyba, czy 90. poleciał i to było po prostu, wiesz, tak kiczowato zrobione, ale mówię, to okej, tu się już chyba zaczyna. To, że design potworów się po całości, to jest inna kwestia, ale to, co się dzieje później, to już jak dla mnie mi się zaczął nóż w kieszeni otwierać, chociaż ewidentnie nie było tak źle jak przy House of the Dead. Moim takim topem tego filmu jest chyba moment, jak gościu, który miał wysadzić to przejście do jaskini, nie mógł jej wysadzić, więc wraca do tego przejścia, strzela do niczego, bo tam nic nie ma, tam w bardzo, bardzo oddali są te potwory, które idą, ale jakby jego zachowanie nie ma sensu, po czym bierze tą torbę, wraca, strzela dalej do niczego, no i się wysadza, więc jakby Eugeniusz zbrodni, jakby super, ja szanuję, takich ludzi chciałbym mieć na co dzień, niech biegną sobie do dziury, się wysadzają. Znaczy jest tam dużo faktycznie jakby takich głupotek logicznych, że tak powiem, natomiast ja mam wrażenie, że Christian Slater się bardzo dobrze bawił przy kręceniu tego filmu. Mam wrażenie, że on jest tutaj, on jest zachwycony po prostu. Ale wiesz co, wydaje mi, no właśnie, bo teraz pytanie, skąd Uwe Boll, jak Uwe Bollowi udało się zatrudnić tych aktorów, tak, jak Christian Slater. No tutaj jest właśnie to, że większość aktorów, znanych aktorów, którzy grali w jego filmach, miała sporo przeszacowane stawki. I jest w tym filmie o Uwe Bollu, ta babka, co mówiłeś o tym scenariuszu, co pisała, jest tam druga część tego wywiadu z nią, kiedy ona mówi, że za napisanie tego scenariusza ona dostała od razu przelew. Nie w transzach, nie za miesiąc, za 2. Od razu dostała przelew, czyli od razu dostała pieniążki. Podejrzewam, że większość aktorów, którzy grali w tym filmie, również dostała od razu pieniążki i to sporo większe niż powinni dostać za udział. Dlatego wielu aktorów się zgadzało grać w tych filmach, bo powiedzmy sobie szczerze, Alone in the Dark to jest drugi film, to jeszcze ta fama tak bardzo się nie rozeszła, tak? Ale wiesz, już przy Dungeon Siege mamy naprawdę plejadę aktorów, takich no, wysokiej klasy, tak? Więc oni musieli mieć tam naprawdę potężne stawki, że chcieli w tym zagrać. Ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. Natomiast Alone in the Dark uważam, że jako z tych wszystkich filmów Uwe Bolla, które oglądałem, pod kątem jakości i fajności byłby na drugim miejscu. Także nie uważam, że to gdybyśmy tak mieli postawić, wiesz co, byłbym blisko, bo mimo, że nie jestem w stanie powiedzieć, że którykolwiek jego film jest dobry, jakby nie pozwala mi sumienie, co nie, bo jak ja myślę o jego filmach i że zaczynam zastanawiać, czy jestem w stanie przekrzywić głowę i zacząć sobie przegryzać tętnicę szyjną. No nie jestem, ale chcę próbować. Ale gdybyśmy mieli tak powiedzieć, to gdzieś tam w topce jego najlepszych filmów widziałbym Dungeon Siege właśnie i Alone in the Dark. Mimo wszystko to jest słaby film, chociaż wiesz co mnie zaskakuje, że Uwe Boll, on chyba przynajmniej, ja to wnioskuję po House of the Dead i po właśnie Alone in the Dark, on chyba jest troszeczkę fanem teledysków, prawda? Ponieważ sceny strzelania są dość podobne w House of the Dead i w Alone in the Dark i pewne sceny, no, powiedzmy, nie wiem, akcyjnej kamery, którą tam stosuje, bo też jest taka bardzo fajna scena, fajna to jest w cudzysłowie, ale scena w Alone in the Dark, gdzie wpadają komandosi i zaczynają pruć. Mamy, kurczę, muzykę elektroniczną mocno puszczoną, no i stroboskop ewidentnie, który widzimy. Nie wiadomo, czy ktoś do czegoś strzela. To nie ma znaczenia. Tam są zbliżenia na ludzi, lufy, ogień z lufy i twarze, które się rozbłyskują w ogniu z lufy właśnie tych pistoletów, z których oni strzelają. I szczerze, to jest chyba w tym wszystkim jedna z najlepszych scen, które on po prostu złożył w tym filmie. Znaczy ja powiem ci, że oglądałem tego Alone in the Dark i tak
Dużo wspólnego z grą to może i nie ma, ale tak jakby się to nazywało, jakby nie miałoby to tytułu, nie miałoby powiązania z grą wideo, to myślę, że ten film by miał lepsze oceny. Znaczy to byłby taki film 5/10. Taki totalny średniak. Natomiast myślę, że tutaj sporym problemem jest to, że film jest jakby ekranizacją gry i to wpływa bardzo negatywnie na odbiór całości. To na pewno, słuchaj, to nie będzie tak, wiesz co, dobra, niech będzie, powiem taką totalną oczywistość, coś o czym chyba wszyscy wiemy, a jeżeli nie, no to odkryję tajemnicę Poliszynela w takim razie. Jeżeli ktoś jest fanem czegokolwiek, tak, i ktoś zrealizuje w innym medium coś na podstawie tego, czego jesteśmy fanami, po pierwsze, mamy oczekiwania, tak? O mój Boże, jakim świetnym, szkoda, że my nie mówimy też o książkach Netflix, Wiedźmin, dobra Boże, no co tam się dzieje? To jest idealny przykład przecież, co nie? No wiadomo, że mamy jakieś oczekiwania. Okej, przy książkach też jest to trochę niebezpieczeństwo, nazwijmy, bo każdy ma swoje wyobrażenie, tak? To jest potęga książek, że działamy mocno wyobraźnią. W grach, no powiedzmy, że w zależności od ery, kiedy żeśmy grali w daną grę, to mniej lub bardziej, no bo mózg uzupełnia pewne niedoskonałości, ale okej, mamy wyobrażenia, wiemy, czego się możemy mniej więcej spodziewać, wiemy, jak mniej więcej zachowują się bohaterowie, jakie mają charaktery, jakie mają, powiedzmy, historie, jak wygląda uniwersum, świat, cała historia, jakby mamy zarys, na podstawie którego coś zostanie zbudowane. No jak ktoś ci, wiesz, z tego wszystkiego jakby, nie wiem, otwiera ci latrynę i mówi, że to jest twój luksusowy apartament, no trochę chyba nie chcesz mu wierzyć, co nie? I Uwe Boll jak dla mnie trochę takie latryny, on kilka takich latryn zrobił, gdzie zamknął ludzi i być może, tak jak w przypadku Alone in the Dark, on tam zawiesił całkiem niezłe zapachy, które na początku zabiły fetor, który wydobywał się z tej dziury, gdzie wszyscy zostawiają pozostałości po sobie, no ale zapaszki długo nie wytrzymały, no i nawet Alone in the Dark po jakimś czasie pokazał prawdziwe oblicze, jak dla mnie Uwe Bolla. No ale tak, zauważ, że jeżeli chodzi o film Alone in the Dark, to jest tutaj o wiele bardziej rozwinięta jakby cała historia Edwarda Carnby'ego. Przez 4 części Alone in the Dark nie mamy zielonego pojęcia, kim jest Edward Carnby. Jego historia w pierwszej części zajmuje dokładnie pół strony, pół ekranu. To jest dokładnie 4 czy tam 5 zdań. Wiemy, że jest prywatnym detektywem i w zasadzie to wszystko. Natomiast Uwe Boll jakby tutaj starał się rozwinąć tą historię, bo mamy tam że on był w jakimś tam sierocińcu, tak, że tam te dzieci porywali. Także jakby tu jest, on jakby wprowadza pewne rozwinięcie, to o czym mówiliśmy, że w filmach dużo rzeczy musi być wyjaśnione. Dlaczego tak jest, a nie inaczej, tak? W grach wystarczy ci jedno zdanie. Jesteś prywatnym detektywem. Aha! No i spoko, nie? W książkach... Detektywizuje. No tak, w książkach również bardzo często to musi być o wiele bardziej rozwinięte, bo to jakby te lakoniczne informacje dla graczy są wystarczające, szczególnie w grach z lat 90., ale już w filmach i w książkach takie rzeczy nie przejdą. No wyobraź sobie, że nie wiem, Stephen King pisze, nie wiem, Misery i mówi ci, że no i ten gościu, którego uwięziła, to jest pisarzem i to tyle, nie? No nie, musi to być cała historia, tak, tego gościa jakby opowiedziana, kim on jest, czy ktoś na niego czeka. Bardzo to Stephen King słynie z opisów. Akurat Misery nie czytałem, ale podejrzewam, że tam jest potężnie rozwinięte to wszystko względem tego, co było w filmie. Ja też, jeżeli chodzi o Misery, tylko film. No, ale to jest tutaj, też jest, właśnie mamy, dobrze, że powiedziałeś o tych książkach, bo w książkach mamy odwrotną sytuację. Książki są bogate w treść, a film musi to wszystko skompresować i zostać wycięte to, co nie jest ważne. Moim ulubionym przykładem, trochę o filmach i o książkach, ale lubię ten przykład mówić. Oglądałeś Blade Runnera z Harrisonem Fordem? Jasne. A czytałeś książkę? Nie miałem okazji. Nie są miałem. Dwie totalnie różne historie. Znaczy, trzon jest ten sam. Jest Descartes, który poluje na replikantów i w zasadzie to wszystko.
Nie ma słowa o tym, że dlaczego poluje na tych replikantów. W książce jest to powiedziane, bo chce kupić sobie prawdziwe zwierzę. Musi mieć na to pieniądze, bo jego żona chce to zwierzę. W filmie nie ma o tym, w filmie nie ma. To jest w ogóle wycięte. W filmie jest jakby zrobione, cała fabuła filmu opiera się na tym, że on musi złapać tych replikantów i to jest wszystko, a książka ma o wiele bardziej bogate tło. Nawet nie samego bohatera, ale i samego świata. Także to jest też ciekawy przykład, że można. I powiem Ci tak, Blade Runner jest dzisiaj uważany za klasyk kinematografii, ale ja uważam, że względem tego, co zostało wycięte względem książki, to nie powinien, bo to jest zupełnie, to nawet nie jest adaptacja, to jest coś zupełnie innego. To się nawet nie powinno Była nazwać tylko Blade Runner. inspiracja książką. Mogłoby Ale wiesz, co tak jest ciekawe? być. Fajnie w ogóle, że podałeś taki przykład, bo ja tutaj ci podam bliźniaczy. Oglądałeś Tożsamość Berna? Tak. Mhm. A czytałeś książkę? Nie, książki. No widzisz, czyli mamy odwrotną sytuację, co nie? Dokładnie to samo. Książka i film to jest, tak jak mówię, film jest tylko inspiracją. Totalnie inspiracją. Historia w książce, zachowanie bohatera w wielu sytuacjach to jest coś innego. Tam głównym motywem jest właśnie to, jakby powiązanym, że mamy bohatera, który się tak, a nie inaczej nazywa, który stracił pamięć i który gdzieś tam przypomina sobie pewnego rodzaju zdolności. Jakby te historie są mocno rozbieżne, no ale właśnie, czasami się da, więc koniec końców, patrz, mówimy, czy też kilkukrotnie zaznaczyliśmy kwestię materiału źródłowego. Może czasami wystarczy nie tylko tyle, żeby mocno opierać się na materiale źródłowym, ale żeby wziąć to, co jest najlepsze, bo przecież powiedziałeś, że książka ma dużo zasobów i musi być skondensowana. No tak. No z grami jest przecież bardzo często tak samo, jasne, zależy od tytułu. No House of the Dead nie specjalnie, tak? Ale jeżeli będziemy próbowali zrobić ekranizację na przykład jakiegoś RPG-a albo dłuższej gry fabularnej, tam już w grę będziemy grać powiedzmy 20-30 godzin, a no film musimy zrobić 1,5, max 2, no bo za długo tam widz też nie wysiedzi. Tak jak pamiętam statystyki, jak parę lat temu sprawdzałem, to te 190-120 minut to jest taki przedział czasowy, gdzie chcesz się zmieścić, żeby mieć tą najlepszą oglądalność w kinach. No tak. Więc z jednej strony dobra, powiedzmy, inspiracja, nazwijmy to tak, ale może też, Krzychu, istotne jest to, co ja powiedziałem ostatnio, czyli ja często użyłem tego słowa egzekucja, zamieńmy to na realizacja, czyli jakość zrealizowania projektu, bo nawet dzisiaj, gdzie ja zaznaczyłem, że ja lubię kicz, ja naprawdę lubię humor z rynsztoku od czasu do czasu, co nie? Często dobrze rzucone mięso w filmie zrobi robotę, tak? Uśmiechniesz się albo odda odpowiednią dawkę emocjonalną, a jeżeli będzie się tylko na tym opierać, no to jakby, no niespecjalnie, szybko znudzi i będzie żenujące. Więc może właśnie to jest jakby kluczowe, wziąć co najlepsze i spróbować jakby dorzucić coś swojego na to. Tylko weź dobrych scenarzystów, ogarnij kogoś, kto wie, co robić z kamerą, kto posklejać ten film jak trzeba, tak? I reżysera, który... Do tego dojdziemy jeszcze, nie przy tylko Imię Króla chce sobie właśnie. zarobić. Przy Super, imię Króla. jakby czekam na ten film. Dobra. Trzecim filmem Uwe Bolla był Blood Rain. Kolejny raz marka, znaczy ona może była dosyć znana, ale nie można powiedzieć, że to jest tytuł znany jak Diablo, Doom czy coś. Była to taka Ale gra. ja grałem No i ja większość osób lubiłem. grało, nie? To była całkiem niezły tytuł taki, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to gra, do której pewnie wracasz co roku, nie? Skończyłeś raz i już i gdzieś tam sobie to odłożyłeś. Ponownie mamy mnóstwo znanych aktorów. Główną rolę Rain gra Kristiana Loken, która grała w Terminatorze Bunt Maszyn, o ile dobrze pamiętam. Mamy Michaela Medsena, mamy Billego Zane'a, który grał w Titanicu, mamy Meatloafa, mamy Michelle Rodriguez, czyli dziewczynę z rodziny tego, jak to tam, Van Diesela, Szybkich i Wściekłych. Mamy Bena Kingsleya w ogóle, to jest w ogóle, bo to chyba z tych wszystkich aktorów to jeden z takich najbardziej znamienitych aktorów. I mamy jeszcze takiego kogoś, niemieckiego aktora, Udo Kier. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o Udo Kierze? Nie. Nie Znaczy słyszałeś. inaczej, słyszałem o nim tylko w Blood Rain. No Aha, tak. okej. Grał chociażby w Johnnym Mnemoniku, to jest niemiecki aktor, grał... okej. Ja bardzo go lubię, on zawsze gra drugoplanowe role i zawsze gra w filmach o wampirach. Jak jest film o wampirach, to Udo Kier na pewno będzie grał. W każdym razie lubię typa. No i mamy ponownie masę
masę znanych aktorów, gra, która, znaczy film, który tak naprawdę nie bazuje na historii z gry, tylko opowiada jakby origin tego całej historii Rain, tak, dziewczyny z mieczami. Natomiast powiem Ci tak, ja to jak oglądałem, to miałem wrażenie, że to jest odcinek Kseny, kolejny odcinek Kseny, Wojowniczej Księżniczki. Dziękuję, tak. Ewidentnie. Znaczy, wiesz co, oni zrobili kilka rzeczy dobrze. Może jedną głównie. Tam lała się jucha. No tak. I to zrobili dobrze. Jakby jucha się lała, to, że to były, wiesz, jakieś dziwne szlauchy, które były tam podłączone, to jest inna kwestia. Ten rodzaj kiczu jeszcze mnie tam trochę bawił. Natomiast wracamy do tego, co Uwe Boll robi najlepiej, a mianowicie Uwe Boll, ja tak jak mówię, być może on faktycznie jest geniuszem, więc on w genialny sposób potrafi przedstawić coś, no, takiego mega gniotowego, w bardzo też nieśmieszny, niefajny, nieatrakcyjny sposób, bo przecież, chociaż mnie to w sumie nawet trochę rozbawiło, scena, gdzie oni szli do tego, nie pamiętam, czy to był klasztor, tam pilnowało ich To właśnie trzech Udo Kier był. Główny ten, co był Udo Kier tam. Okej, no to w takim razie scena jest genialna, ponieważ jeden chłop zabił 3 chłopów z łuku i oni stali tak, że 2 było tutaj na dole, jeden był na górze i on sobie spokojnie wyciągnął łuk, strzelił jednego, on sobie krzyknął i umarł. Wyciągnął sobie strzałę, tak, strzelił do drugiego, on sobie krzyknął i umarł i tak dalej. Jakby oni mogli ich nawet obejść, wiesz o co chodzi, oni nie musieli do nich strzelać. Ja pomijam fakt, że nie ma opcji, żeby się nie zorientowali, oni mogli ich obejść i to by wystarczyło. Na początku filmu mamy sytuację po tym, jak Rain nam wpada w szał i wyżyna połowę wiochy, bo tam z niej sobie pokpili, no to okej, ona ją wyżyna, jest następny dzień i znowu jakby cudotwórczość Uwe Bolla mnie po prostu uracza w tym momencie, bo przychodzi 2 chłopów. W ogóle wiocha zajmuje się sobą jakby nigdy nic, trupy leżą sobie na ulicy, jakby nikt się tym nie interesuje. Przychodzą chłopy, odcinają im głowy, nie mówiąc nic nikomu, jakby też fajnie. Tak, wszyscy się patrzą, nie? O, Tak. Normalne. Poniedziałek, no tak, dobra, zapomniałem. Jest, tak, Jedna dziewczyna się budzi i wstaje, po czym podchodzi, Boże, Michelle Rodriguez. tak, Michelle Rodriguez podchodzi, zabija ją i nie wiemy dlaczego, ale tak trzeba. I scena w karczmie też jest cudowna w ogóle, gdzie gościu zabija wampira, ten pada, rozkłada się na podłodze, po czym karczmarz puszcza. Lubię, jak do mnie przychodzicie. Nigdy nie robicie bałaganu. Trup się rozkłada na podłodze. No jest tam dużo takich nieścisłości, nie? Ale powiem Ci, że szanuję to, że tutaj Uwe Boll nie wziął na warsztat tego Blood Raina, gdzie walczy z Niemcami, z nazistami, bo tak naprawdę chyba 3. część dopiero dotyczy tego. Nie oglądałem 2 i 3, Też ale nie 3 się obejrzałem. nazywa chyba, 3. część nazywa się coś tam 3. Rzesza, czy tam nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie No to ona... tytuł podpowiada, że Tak, możesz mieć rację. że może się dziać właśnie. A tutaj mamy jakby, wiesz, jakby origin całego. To mi się podobało, że mamy nakreślone, tak, kto i kim, kto kim jest, jak to się stało. Mamy to, co w mojej opinii tutaj na plus przemawia. To bardzo urocza ta Christiana Loken, która bardzo fajnie wygląda i taka sympatyczna z twarzy. Podoba mi się granie Bena Kingsleya, który w zasadzie ma tylko w każdej scenie tylko patrzy w dal. Stoi Jego tak, spojrzenie jest wspaniałe. patrzy w dal, no, nic więcej tam nie ma, nie? Tylko stoi i patrzy w dal. no ale jak on patrzy, Krzychu, no No przecież to patrzy spojrzenie jak to się Kingsley. zakochać możesz. Także jest tutaj, w ogóle są takie, no dziwne rzeczy. Mamy tego Meatloafa, który nie wiadomo tak naprawdę po co tam się znalazł, bo on występuje tylko w tej scenie, kiedy próbują przywieźć tego jednego, kogo oni tam przywożą? Kogoś tam przywożą do jakiejś takiej zamku i on tam jakąś orgię prowadzi i tak dalej, nie? To tam mamy Znaczy też... generalnie dla mnie Meatloaf jest w ogóle w tym filmie, to jest chyba najlepsza rzecz i to tylko dlatego, że to lubię Meatloaf. kilka jego piosenek. Tak, tylko dlatego, że to Meatloaf, prawda? Bo między innymi tam później są sceny, znowu, to jest ten absurd Uwe Bolla, który ja na pewnym poziomie, gdyby to było odpowiednio podane, jako oczywista, może nawet nie komedia, albo próba udania powagi i takie lekkie potknięcia, to ja bym to chyba nawet kupił jako coś śmiesznego, ale podam ci przykład. Rain rozwala łeb jednego tam z tych kolegów, co została pojmana, kradnie mu ten naszyjnik, tam był chyba, co tam było, krzyż czy coś takiego, otwiera sobie zamek,
wylewa się później w tym pomieszczeniu woda, a jak wiemy w tym filmie No tak, jest. wampiry giną od wody, po czym ma tą gałkę oczną, patrzy się w nią i ona już od wody nie umiera. No to super, no to w takim razie ona sobie wychodzi, skoro już popatrzyła sobie w oczko, już nie umiera od wody i rozmawia z innym typem, który patrzy na tego typa, któremu ona rozwaliła łeb, kurde, maczugą i jakby tu nie ma problemu, to jakby to nie istnieje, co nie? Albo przykład, kiedy ona była zamknięta w celi i przychodzi do niej gościu zaprosić ją na posiłek, ona mówi do niego, że nie je ich jedzenia, no bo jest wampirem, no jakby zrozumiałe, nie je ich jedzenia, a on jej odpowiada, wiesz co? Inne osoby też mają problemy. Jakby, co? Znaczy tutaj akurat Blood Rain Gdzie to jest tu tak, jest że ona nie jest wampirem, ona jest dampirem, jest... Ona jest półwampirem, tak ale... jak Blade chyba, nie? Blade też chyba był dampirem właśnie, tak mi się wydaje. Blade, no to był Daywalking Vampire. No i Blood Rain też jest właśnie Daywalking. Chociaż nie, ona Tak. chyba nie może, nie wiem. Wiesz Nie co, wiem. to już w tym momencie Szczerze mówiąc jest nie mało pamiętam istotne. już. Jakby Ale istotne tak, jest tam to, dużo, że... dużo nieścisłości, tak. Tak. I takich dosyć dużo strasznych głupotek. Natomiast no, tak jak mówię, miałem wrażenie, że to jest kolejny odcinek Kseny i taki feeling tego, że wiesz, taki niby to się dzieje w jakichś tam czasach średniowiecznych, ale to takie miałem wrażenie, że to tanie jest, nie? Takie, wiesz, po taniości zrobione, nie? Chociaż film miał Na budżet... promocji set kupiony. Chociaż film miał budżet 25 milionów, także to też już nie było aż tak mało, ale ponownie prawdopodobnie najwięcej wzięli ci aktorzy, którzy zostali do tego filmu tutaj zatrudnieni. Natomiast no, powiem Ci, że Blood Rain taki trochę usypiający dla mnie. Znaczy nie był to zły film, bo tutaj Uwe Boll pokazał kolejną fajną rzecz, to co wspomniałeś, czyli gore i w kolejnych grach będzie to dość często pokazywane i ta krew się leje i flaki. Ja widziałem jeszcze wersję nieocenzurowaną, która jest chyba o 5 sekund dłuższa od normalnej, także wiesz, jest dużo takich A scen widziałeś faktycznych. nieocenzurowaną wersję House of the Dead? Chyba tak, chyba też miałem tą unrated, no. No to tam była dodatkowa scena na początku na łódce, co nie? Że tam jedna Tak, coś ta takiego dziewczyna było, była no. topless, co nie? To jakby niewiele tam się zmieniło. No w każdym razie, czy jeszcze coś chcesz do Blood Rain dodać? Nie, jakby dajmy już jej spokój, ja Okej. już wylałem chyba swoje Okej. żale, tak? No Z i po mojej Blood strony Rain już okej. mamy kolejny tytuł, który jest no jeszcze większym, można powiedzieć, rozbuchanym hitem, czyli mamy I tak. In the Name of the King a Dungeon Siege Tale. Nie grałem w grę Dungeon Siege. Grałeś w Dungeon Siege'a? Wiesz co, kiedyś dawno temu miałem okazję 2 części ograć, ale bardzo, bardzo, że tak powiem, powierzchownie, więc tutaj coś tam liznąłem, tak bym No powiedział. dobra. Mamy ponownie plejadę aktorów. Jason Statham, Lily Sobieski, John Rhys Davies, który tak naprawdę jest weteranem, jeżeli chodzi o granie nie tylko w filmach, ale i w grach, bo on grał w wielu grach, chociażby w Wing Commanderze. Mamy Matthew Lillarda, czyli jednego, to już wspomnieliśmy, z moich ulubionych aktorów, który grał chociażby w Krzyku. Mamy ponownie Christianę Loken, czyli Rain. Mamy Raya Liottę i mamy Barta Reynoldsa. Ray Liotta to jeden z moich też ulubionych, aktorów, jeżeli no. świetne złe role grał, ale to jest ciekawe, to jest chyba ironia, bo on zagrał świetną złą rolę też tutaj w Dungeon Siege, ale nie w taki sposób, jakbym chciał. To jest no, świętej pamięci już aktor, ale on się chyba w grobie przewraca, jak wspomina ten film, bo tam jest ewidentnie tyle bzdur. Ale widzisz, Dungeon Siege to jest kolejny film, w którym Uwe Boll mnie trochę oszukał, bo ja też jak go oglądałem, to tak miałem na początku wrażenie, mówię, wiesz co, na Władca początku... Pierścieni dla ubogich. O Jezu, tak, i dziękuję, że to w ogóle powiedziałeś. To jest taka mieszanka Władcy Pierścieni. Zauważyłeś, że Uwe Boll w ogóle całkowicie zerżnął jedną scenę z Władcy Pierścieni? Jak idą po tej górze, tak? 2 sceny w sumie zerżnął, bo jedną zerżnął w House of the Dead, tak jak Frodo się chował i szukały go Na zgóle. na zgóle, to idealnie było to w House of the Dead pokazane, a w Dungeon Siege dokładnie te sceny z podróżami, co nie, także super, co nie, jakby ewidentnie, tylko ja zaczynałem oglądać ten film i znowu myślę sobie, tragedii nie ma, po czym pojawiła się pierwsza scena walki i muszę przyznać, jak Jasona Stathama, no, czy jakkolwiek się czyta, ja często słyszę Statham, więc będę się tej wersji trzymał, ale pal licho.
To jest w ogóle też aktor, którego naprawdę lubię. Snatch, Lock, Stock, Two Smoking Barrels, Revolver, genialny film, też z Rayem Liottą, tak? Także w ogóle strasznie polecam obejrzeć. No cała reszta filmów to jest praktycznie A aktor jeszcze jednej mamy Rona roli. Perlmana tam przecież, czyli Hellboya, tak? Chociażby. Dokładnie. Natomiast widzisz, jest pierwsza scena walki, Jason Statham kopie z półobrotu, macha mieczami, jeszcze tragedii nie ma, chociaż jest trochę kiczu, ale jak to mówią moi drodzy, im dalej w las, tym więcej drzew. I nie bez powodu powiedziałem właśnie to, co powiedziałem, bo chciałbym przejść właśnie do kwestii drzew i pewnej ciekawej sceny gdzieś ze środka filmu, powiedzmy, kiedy Jason Statham podróżuje ze swoimi towarzyszami przez las, po czym kobiety na lianach, które udają chyba, nie wiem, no to są kobiety na lianach, tak? Spadają z tych lian, łapią Tak, ich, tak. oni wiszą do góry nogami. Co robi Jason Statham? Jason Statham wyciąga bumerang, rzuca, odcina się, spada na ziemię, po czym wstaje i mówi im prosto w twarz: ej, my chcemy tylko przejść. I one mu uwierzyły i puszczają go dalej. To idźcie. Jest coś takiego, faktycznie. Ale wiesz co, jedna rzecz mnie zastanowiła i sobie trochę musiałem doczytać, bo nie grałem w grę Dungeon Siege. Natomiast w filmie Jason Statham nie ma imienia i nazwiska. On jest farmerem. I wszyscy odzywają się do niego, słuchajcie, farmer. Nawet jego żona nie mówi do niego po imieniu, mówi farmer. Ale Krzysiek, szybkie pytanie. Czy wiesz, czym zajmuje się postać o imieniu Farmer? Kim jest Farmer? Farmerem? Jest farmerem. Farmerem. No bo to nie jest jego nazwisko ani imię. On jest po prostu farmerem. Tak jakby do kogoś mówić, że z Dun, albo tak jakby rodzice wasi mówili do was, nie wiem, z Dun, Piekarz. albo bednarz, albo piekarz, tak. To jest w ogóle niesamowite. I wiesz co? Tak się zastanawiam, dlaczego? Ano dlatego, że w Dungeon Siege w grze bohater jest bezimienny i możesz samemu sobie nadać mu imię. I zobacz, co tu zrobił Uwe Boll. On nie chciał stworzyć bohatera, który będzie całkowicie oderwany od tego, kim jest bohater Dungeon Siege, bo w grze on jest bezimienny. On tutaj tak naprawdę też jest bezimienny. Co prawda tam potem Burt Reynolds mówi, jak on się tam nazywa, ale i tak wszyscy mówią do niego Farmer, tak? I to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo bardzo często w grach postacie nie mają imienia. Na przykład mówi się Commander, w Command & Conquer na przykład. Nie masz imienia, mówią do ciebie Commander. Oczywiście w angielskim to brzmi lepiej, niż dowódco, tak? I tak dalej, ale bardzo często w grach bezimienne postacie zwracają się, znaczy są nazywane po prostu jakby tym, czym się zajmują, tak? I tutaj mamy właśnie taką sytuację, nie? To jest bardzo growe, ale to jest tak niesamowicie głupie i tak niesamowicie żenujące, nie? Co ty, przestań. Jak jego żona do niego mówi farmer, nie? Masakra, nie? Ale powiem ci, że sceny batalistyczne, gdzie są te walki, no to powiem ci, zrobiły wrażenie. No tam widać, że poszedł budżet i w te stroje i tam, wiesz, no widać dużo statystów, którzy ze sobą walczą. Nie jest to złe według mnie, nie jest to najgorsze. Ja kulturalnie postaram się z tobą nie zgodzić. Znaczy, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że tam był budżet na przykład na stroje. Tu się zgodzę. Natomiast okej, dobra, pójdźmy od razu, kurczę, jakby do celu. Sceny walk w Dungeon Siege. No, ciężko mi powiedzieć, kto reżyserował te sceny walk, ale momenty, gdzie przeciwnicy, no nazwijmy ich w cudzysłowie orkami, wchodzą na katapulty, podpalają się i wrzucają się gdziekolwiek, na przykład lądując na scenach. Petarda, jakby to ma sens. Jedna z ostatnich bitew, które tam się pojawiły, cudo, po prostu cudo, którego nie zobaczycie nigdzie indziej, ponieważ wyobraźcie sobie, że do walki dołączają ninja. I teraz co robią ninja? Ninja wskakują na drzewa. No okej, myślisz sobie oglądając to, dobra, ninja będą robić zasadzkę, tak? Że wojsko podejdzie, oni pewnie jakąś tam zasadzkę zrobią, coś, wiesz, jakoś ich zaskoczą. Teraz tego, mamy tutaj linię naszą, mamy tutaj linię wroga, wróg podchodzi, ninja skaczą zaraz przed nas, czyli przed naszą pierwszą linię, totalnie nie zaskakując wroga,
całkowicie niszcząc swój element zaskoczenia i ruszają na wroga. Jakby to nie ma sensu, ale olać to. Oczywiście w jednej z ostatnich bitew pojawiają się też kobiety na lianach, które dochuszczają się po polu. Tak, one się Ale wiesz bujają. co? W Spider-Manie na PlayStation też się linkami przyczepiałeś nieba, nie? To była inspiracja w takim razie dla Uwe Bolla. Wszystko jest jasne. Także wiesz co, no ja się postaram, ja tak kulturalnie się z tobą nie zgodzę co do tych scen walki, co do strojów, tak, co do logiki, absolutnie. Przecież w ostatniej scenie mamy, u jednej z ostatnich walk mamy sytuację, gdzie syn, no poza trzecim razem, ale w końcu zabija ojca. Dobra, super, zabił ojca i teraz ojciec jest ranny, oni się biją, walczą, później jest pojedynek 1 na 1, on leży z mieczem przy gardle, ojciec umiera, ktoś przychodzi, mówi, że on umiera, no i on mówi, aha, to jestem królem i nikt jakby nie ma odwagi nic z tym zrobić, zupełnie tak, jakby całe wojsko zapomniało, że po pierwsze przed chwilą zabił króla, jakby Znaczy, nie. walić logikę, ale poczekaj, bo wszyscy mogli tego nie widzieć. Dobra, to tylko część osób widziało, że on zabił króla, bo część widziało, to jest nawet pokazane, ale w takim razie nikt z tej strony walczącej, tak, powiedzmy po tej naszej dobrej stronie, nie wiedział, kto prowadzi wojska przeciwne, że to prowadzi jego syn, jakby tu... Logika tutaj poszła się kochać dawno temu. Wydaje mi się, że tam jest po prostu pewien skrót myślowy w tym filmie, ale ogólnie jest on bardzo dużo jest tych skrótów myślowych w filmach Uwe Bolla. Więc... Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo chcę tutaj nawiązać. Co sądzisz o efektach specjalnych? Których, bo Znaczy, one są... w Dungeon Siege'u, nie? Ogólnie. Tak, Wiesz co? tak. Trochę są nierówne. Znajdzie się kilka takich, gdzie jasne, widać budżet i tutaj całkowicie poważnie, bez jakiegoś śmieszkowania mogę powiedzieć, że kilka rzeczy mu się udało, no ale kilka jest absurdalnych, tak? Choćby ten skok na linię z jedną z kobiet z linami pod koniec, tak? Choćby kwestia tego, jak Jason Statham jest unieruchomiony przez Raya Liottę książkami. To też jest cudowne, bo to wygląda jakby te książki się zamieniły w bagiety, którymi go złapał za ręce i nogi, więc część jest no, naprawdę niskich, jak na tamte lata oczywiście, bo teraz tego nie oceniam, ale jak na tamte lata część jest niskich lotów, ale część okej, jak najbardziej mogę powiedzieć, że kilka rzeczy jest zrobione dobrze. Wioska na przykład, budowa wioski, niektóre powiedzmy, no kwestie kostiumów choćby do walk, tu 100% mogę powiedzieć, że w tym aspekcie ten film jest całkiem niezły. I tutaj wiesz co, znaczy spodziewałem się, że powiesz co innego, ale nieważne. Tutaj w tym filmie Fuck You All Uwe Boll mówi ciekawą rzecz, bo akurat jeżeli chodzi o efekty, bo może zacznijmy od tego. Większość filmów nie jest robiona przez jedną osobę. Tam jest cała masa ludzi. Przy House of the Dead pracowało 100 osób. To też jest powiedziane w filmie. Także to jest masa ludzi, którzy pracują na dany obraz. Uwe Boll jest jakby reżyserem, ale do swoją cegiełkę dokładają no, kostiumy, ludzie od efektów specjalnych i tak dalej, i tak dalej. Teraz taka ciekawostka. Przy Dungeon Siege pracowali ludzie, którzy robili efekty specjalne dla X-Menów, nie? I teraz bardzo często przejawia się, że ludzie mówią, że tam też te efekty takie do dupy i tak dalej. I tutaj Uwe Boll zauważył ciekawą rzecz. To są ci sami ludzie, którzy pracowali przy X-Menach. I tutaj było dobrze, a tutaj jest źle. To nie jest tak, że ci ludzie przechodząc z jednego filmu do drugiego zapomnieli, jak się robią efekty specjalne. No nie zapomnieli. Oni robią to dokładnie tak, jak robili tam powiedzmy w X-Men czy gdzieś, ale jest ten faktor Uwe Boll, tak, że automatycznie jakby stawiasz krechę i patrzysz na to przez pryzmat, że jest to gorsze niż cała reszta, bo jest to Uwe Boll, tak? Natomiast ciekawi mnie, jakby na przykład był odbiór tego Dungeon Siege'a, gdyby nie pojawiał się tutaj w kredytach, czy też Uwe Boll jako reżyser. Czy ten film również by był postrzegany jako coś totalnie złego, czy raczej taki film do obejrzenia, nie? Bo wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy już powstawał In the Name of the King, Uwe Boll już jakby był elementem, który automatycznie film skreślał. Niezależnie co zrobisz, jak dobrego zrobisz, jeżeli jest Uwe Boll, to od razu patrzysz na to przez pryzmat, że to jest gówno.
Wiesz co, no mogło tak być. On już był, tak jak powiedziałeś, to już jest moment, kiedy on jest po kilku filmach. Jego renoma, jakakolwiek jest, bo to jest inna kwestia, ale trochę go wyprzedzała i nie da się kłócić w ogóle z tym, że oczywiście mamy w sobie coś takiego, gdzie rzucamy tą taką projekcję na pewne rzeczy. To jest dokładnie to samo, co mówiłem wcześniej, czyli jeżeli mamy jakieś oczekiwania, bo wiemy, że znamy jakieś uniwersum, na podstawie którego zostanie stworzona, no, gra, książka, film, cokolwiek, tak, ale zostanie to przeniesione do innego medium, mamy jakieś oczekiwania. Dokładnie tak samo się dzieje, jeżeli chodzi o te negatywne oczekiwania, które rodzą się w naszych głowach. Oczywiście, że będziemy spodziewać się, że skoro ten ktoś tworzy kicz, no to jest znowu kicz. Oczywiście, że tak. Natomiast jest też coś ciekawego, jeżeli chodzi o psychologię. Tutaj warto wspomnieć o tak zwanej zasadzie kontrastu. W największym uproszczeniu, tak? Jeżeli wsadzisz rękę do ciepłej wody, a po chwili do zimnej wody, to ta zimna będzie wydawać ci się zimniejsza niż jest, prawda? To samo działa, jeżeli chodzi o psychologię i odbiór pewnych rzeczy, czyli jeżeli zobaczysz fajny film, a po chwili zobaczysz słaby film, to ten słaby film ocenisz jeszcze niżej, niż gdybyś przed chwilą tego dobrego filmu nie widział. Więc idąc właśnie tym torem, jeżeli zobaczyłeś kilka filmów Uwe Bolla, no spodziewasz się tego, bo jest jakaś predykcja w twoim umyśle zrobiona, ale z drugiej strony, gdyby Uwe Boll zrobił coś nagle naprawdę dobrego, to by zostało odebrane na zasadzie on jednak potrafi, tak? Zaskoczenie. Uwe Boll w końcu zrobił bardzo dobry film. Więc jeżeli chodzi w ogóle o moje spojrzenie na Dungeon Siege, on robił dużo gorsze filmy. Tak jak mówię, powtórzę tutaj trochę, stroje, pewnego rodzaju dekoracje na planie, część efektów specjalnych jest naprawdę okej. To mógł być i to jest w ogóle ciekawe, bo obsadę miał naprawdę dobrą. No szkoda, że Ray Liotta tam akurat zagrał słabo, kilka innych osób też, ale obsadę miał świetną, z tego dało się ukręcić całkiem dobry film, naprawdę. To, czy się nie udało, to jest inna kwestia. Jak dla mnie jego zgubiło i nie wiem, czy to jest taka charakterystyczna rzecz w jego sposobie reżyserowania filmów, ale jak dla mnie jego zgubiło praktycznie to samo, co zgubiło go we wszystkich innych filmach. Czyli kicz, który pojawiał się tam, gdzie pojawiać się nie powinien, albo nie w taki sposób, w jaki mógłby się pojawić. I tutaj nagle mamy epicką historię, w której można było nawet zrobić gagi, tak? Ale zawiodła między innymi logika, jak dla mnie, wielu scen. Przykład, Jason Statham wisi na drzewie, tak? Ma wtedy pętlę na szyi, wisi sobie, Ray Liotta jako mag włada swoim, powiedzmy, minionem, tak, jednym z tych dowódców jego armii, stoi i przepytywuje go, kim on jest, po czym nagle rzuca, znaczy ja tak upraszczam, tak, ale że dobra, nieważne, niektóre tajemnice mogą zostać nierozwiązane, no to, że go później za chwilę Jason Statham zabija, oczywiście tego jego miniona, którym on włada, to jest inna kwestia, ale to jest scena tak bez sensu, bo 10 sekund wcześniej Ray Liotta jakby jest opętany praktycznie tym, żeby dowiedzieć się, kim on jest i dlaczego, jakby, nie wiem, no, zakładam, że przez to, że w czasie walk, gdzie widział, to on jest świetnym bojownikiem, tak, więc jakim cudem on potrafi mu się przeciwstawić, więc jest opętany tą myślą, żeby sprawdzić, kim on jest, co robi, a po chwili mówi, a dobra, wiesz co, nieważne. Tam w ogóle tam jest ta ostatnia scena, kiedy oni walczą razem na miecze, to widać, jaka jest różnica pomiędzy aktorami. No Ray Liotta już był może nie wiekowy, ale o wiele starszy od Jasona i widać, że Jason to tam wywijał tym mieczem, a ten Ray Liotta tak, więc tam cięcia musiały być zrobione, wiesz, tak, żeby było wyglądało, że ten pojedynek jest dynamiczny. No dobra, ale po Dungeon Siege Uwe Boll wziął się za kolejną markę, mianowicie Postal, i według wielu tutaj wchodzimy jest to... już na tą strefę, w te rejony, gdzie ja znam tylko ze spojrzenia, bo nie dałem rady już więcej obejrzeć. Postal jest uważany za jeden z najlepszych filmów Uwe Bolla, przy czym przy budżecie 15 milionów zarobił on 146 tysięcy. To jest w ogóle niesamowite, ale wiesz co, Postal to jest film, którego dzisiaj nikt by nie nakręcił. Jest tak obraźliwy, jest tak... wiesz co to jest kino kampu może?
Jest bardzo fajny artykuł, nie wiem, czy ta strona jeszcze istnieje, na film.org.pl, jeżeli chcecie sobie poczytać o kampowym kinie. To jest właśnie idealny przykład kina kampowego. Bardzo taki przerysowany, bardzo taki obrazoburczy, krwawy i faktycznie tutaj muszę przyznać, że mając materiał źródłowy, grę Postal, która tak naprawdę, jeżeli grałeś pierwszą część Postal, to ona nie ma żadnej fabuły. Tam nie istnieje fabuła. Nie jest wyjaśnione, kim jest Postal Dude, dlaczego zabija. Pamiętam, że w którejś... To były, wiesz, Postal to jest listonosz tak naprawdę. Pamiętam, że chyba w CD Action mówiono, że to jest listonosz, który mu odbiło, nie? Natomiast to były w ogóle... Tam nie ma żadnej fabuły. Postal nie ma żadnej fabuły. Pierwsza część nie ma żadnej fabuły. Ta fabuła troszkę jest zarysowana w drugiej części. Ale to jest taki Mayhem po prostu. To jest, tak, była jak taka polska gra czarno-biała. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Parę lat temu, tak? Co Tak, była taka brutalna... Jakiś gniot taki wyszedł z tak, tego. bo też pograłem chwilę i absolutnie bardzo szybko mnie znudziło. No, ale ewidentnie powiedzmy, że na tej samej kontrowersji bazowali twórcy. Natomiast tutaj nie mamy zbytnio znanych aktorów, bo główną rolę gra Zack Ward. Ja szczerze mówiąc kojarzę jego twarz, ale szczerze mówiąc nie wiem, w jakim filmie grał. Chyba najbardziej jest J.K. Simmons znany, bo on grał w takim filmie o bębniarzach. Nie pamiętam, jak to się nazywało, zaraz sobie mogę zerknąć. Nie wiem, czy kojarzysz. On nie wiem, czy z jakiegoś Oscara nie dostał za to. Whiplash. A to znam tylko ze słyszenia. I mamy Verna Troyera, to jest ten taki Mini się nazywał chyba? Grał? Mini-Mi, chodzi ci o tego... No, Boże, parodia z tego, z Bondów. Austin Powers. Austin Tak, Powers. O, tak, Austin Powers. tak. Tak, i on tam grał. Natomiast powiem Ci, że film jest naprawdę no, mocno kontrowersyjny. No, i widzę, że Uwe Boll tutaj miał jaja, żeby się śmiać i pokazać takie naprawdę, no zresztą tak samo jak gra. Jest tutaj jakiś taki komentarz i w ogóle taka ciekawostka, sam Uwe Boll też gra tutaj w tym filmie. Tak To naprawdę wiem, gra słyszałem. siebie i ktoś tam się go pyta, a on mówi, że większość uważa, że moje filmy są finansowane ze złota nazistów. I on mówi, no i to jest prawda, nie? I to są takie właśnie, i to jest właśnie, film jest oparty na takich właśnie dowcipach, takich właśnie rynsztokowych, takich bardzo żart ogólnie niskich. typowy. Ogólnie sam ten film wydaje się być żartem, tak? Jakby taką można powiedzieć fraszką. Ale powiem Ci, że o dziwo się to całkiem nieźle ogląda. Fraszką powiadasz, Rambert. Tak, fraszką Lamberta, no. Ale powiem Ci, że Lambert, nawet nieźle się to ogląda i w mojej opinii to jest chyba najlepszy film Uwe Bolla. Przede wszystkim dlatego, że jest strasznie obrazoburczy i tak się zastanawiasz, wiesz, no, na samym początku mamy na przykład Al-Kaidę, która uderza w World Trade Center, nie? Także to są, wiesz, takie są to żarty, nie? Tutaj. I Uwe Boll tak się trochę nabija z takich rzeczy, powiedzmy, dość kontrowersyjnych, z Busha chociażby, w tamtym czasie oczywiście, bo dzisiaj to już może na to patrzymy inaczej, ale uważam, że jest to niezły film, który fajnie oddaje cały idiotyzm samej gry, bo to tak naprawdę bardziej film opiera się na drugiej części Postala, nie? I tam też był taki karzełek, tylko tam go grał ten, który grał Webstera, chyba głos mu podkładał. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle taki serial Webster. Nie kojarzysz, dobra, Szukam nieważne. w głowie, ale nic mi nie dzwoni w żadnym zamku, wiesz? No ale Okej, nie ale widziałeś, wiesz co, to nie widziałeś. może- Wiesz co? Nie, Postala nie widziałem, ale zastanawiam się nad taką rzeczą, bo czasami jest tak, i nie, to by było krzywdzące porównanie, gdybym teraz wspomniał Blade Runnera, ale dobra, generalnie jest tak, że co nie będzie jakąś niespodzianką, że filmy są bardzo źle odebrane na początku, no może nie tak źle jak Postal, okej, ale z czasem stają się, być może przez swoją memiczność, być może przez tą formę takiego przerysowania, żartu, abstrakcji, one z czasami stają się swego rodzaju klasykami, stają się kultowe. Może, to jest wielkie może i takie może, którego ja bym chyba nie przepłynął i niespecjalnie wierzę, ale jednak może Postal będzie takim filmem, który kiedyś ludzie popatrzą i no ja tutaj bardziej myślę o takich momentach, gdzie musiałaby wyjść bardzo na grubo cenzura i tak dalej i kiedyś ktoś by spojrzał wstecz i powiedział, zobacz jak kiedyś potrafili pocisnąć, co nie? I odbiór byłby zupełnie inny przez obecne czasy. Ale to jest właśnie ciekawe, co powiedziałeś. Zauważyłeś, że większość tych filmów, które wychodziły kiedyś, to potrafiły pocisnąć, a dzisiaj te filmy muszą być politycznie i Jezu. poprawne.
I to jest niesamowite. Wspomniany Netflix, jego seria Oj, Wiedźmina, szczególnie oj, oj. Origins. Oj. O mój Boże, przecież Resident Evil serial, kurczę, Netflixowy, jaka to jest kupa, moi drodzy, naprawdę nie traćcie na to czasu. I to, co powiedziałeś przed chwilą, na siłę wciskana poprawność polityczna. Ostatnio afera z Syrenką. Teraz mamy disneyowską aferę ze Snow White, prawda? Już w ogóle troszeczkę zmieniamy temat, ale generalnie, żeby uświadomić, czy też pokazać mocno to, o czym mówisz, dożyliśmy bardzo dziwnych, jak dla mnie, czasów, bo to, że ktoś czuje się urażony nagle i że są media społecznościowe i szeroka, powiedzmy, dostępność czy możliwość przekazywania jakichkolwiek treści, bez względu na to, czy ktoś się, za przeproszeniem, wyżyguje w internecie, czy mówi coś mądrego, a obecnie dużo łatwiej żygowiny przekazać dalej, niż faktycznie gdzieś tam mądre, inteligentne treści, no sprawia, że ponieważ ktoś się poczuł urażony, no to w takim razie kasujemy film, kasujemy aktora, jakby zamykamy studio. A film, jeżeli mamy coś zrobić, no to tak dmuchamy i chuchamy, żeby tylko nie zrobić komu krzywdy, prawda? Niesamowite, nie? I powiem Ci, że wiele tych filmów, znaczy oglądam na przykład South Park, jestem wielkim fanem i też uważam, że również South Park bardzo stracił ze swojego pazura, który był kiedyś. Teraz staje się takim trochę, taki trochę bezpłciowy, wydaje mi się, te ostatnie sezony, że kiedyś bardziej potrafił pocisnąć i bardziej śmiać się z różnych rzeczy. I niestety... A oglądałeś być może też Simpsonów? Wiesz co, nie jestem fanem Nie tak Simpsonów. bardzo. A kojarzysz Apu? Tego sprzedawcę, który miał akcent? Też parę lat temu. No on generalnie był, Boże Święty, tylko teraz nie pamiętam z jakiego kraju, czy to był chyba Hindusem był. Natomiast parę lat temu była sytuacja, że też postać została wyrzucona, no bo nie wypada już... To jest dla mnie totalnie absurdem. Postać nie może mieć akcentu, bo to jest kpina, ale... Czyli musi mówić poprawnie. Czyli jak... Próbuję to przełożyć na prawdziwe życie. Jak mam się w takim razie zachowywać w stosunku do osoby z innego kraju, etniczności i tak dalej, która będzie mówić w jakimkolwiek języku, być może polskim, być może angielskim i będzie miała akcent. Mam udawać, że tego nie ma, bo wymazujemy to z rzeczywistości, czy jakby... Co, no tak. Czego oczekujecie? To obraźmy trochę. I got good price for you, my friend. Yes, it's very, very good, very, very good. Także powiem Ci, że jeżeli chodzi o Postala, to dzisiaj taki film by, znaczy pewnie by nawet w kinach go nie chcieli puścić, bo by się bali, nie? To jest w ogóle niesamowite. Tak. Ja myślę, że to by było, wiesz, poderżnięcie sobie gardła przez sieć kin albo nawet wytwórnię, która by coś takiego puściła. To jest ewidentnie, sam sobie zarzucasz linę, akurat. Niesamowite, nie? Jak w ogóle, a wiesz co, to jest w ogóle dobry temat na jakiś, chociaż rozmawialiśmy już o tym w sumie, nie? Chyba mieliśmy taki podcast, ale to jest dobry... Poprawności, coś tam mieliśmy. To jest ale dobry temat. Wiesz co, może będzie okazja gdzieś tam pogadać w obecnych czasach, co się troszkę bardziej dzieje. Kto wie? No i ostatnim filmem jest Far Cry. Ponownie gra tutaj m.in. Udo Kier. Mamy Craiga Ferbrasa, mamy Tila Schweigera w głównej roli. Jacka Carvera, też wiem, że nie widziałeś. No i niestety tutaj Uwe Boll wrócił do swojego tradycyjnego, niskiego poziomu, bo powiem Ci, to co się dzieje w tym Far Cry'u, to są rzeczy, lubisz sceny jakieś, ja Ci powiem jedną scenę na początku, kiedy przybywa z tą reporterką na łodzi, czy tam sam jest na łodzi, tak? I mamy typa, który ma RPG, nie? No większość graczy wie, jak się strzela z RPG. Masz tu rurę, celujesz przed sobą, nie? Gościu, który strzela do tej łodzi, jest w lesie, otoczony drzewami, nie? Ale strzela tak. Potem mamy cięcie na łódź, na której leży Jack Carver i patrzy w górę, a na niebie leci rakieta, nie? Która spada z góry mu w tą, wiesz... I potem kościół pokonnym jest cięcie na tego gościa z tym RPG, który nadal tak trzyma, no i odkłada to, nie? Także tu są niesamowite... Prosto, ale leciało łukiem, nie? To są w ogóle takie rzeczy, które to mnie zastanawia, bo średnio rozgarnięty szympans jest w stanie ogarnąć, że
jest to scena po prostu źle zmontowana, tak? Bo jakby ta rakieta leciała, nie wiem, nawet z tych drzew wyleciała, ale prosto, a tutaj mamy jakoś takie w ogóle absurdy i powiem Ci, że Far Cry to jest film, przy którym najczęściej przysypiałem i najlepsze jest to, że budziłem się i oni cały czas byli w tej samej scenie. Jest taka scena, kiedy są zamknięci w takim laboratorium, nie? Która się dłuży niemiłosiernie, są razem związani, gadają o jakichś pierdołach, nie? I wiesz, ja tak przysypiałem, budzę się, Boże, oni cały czas tam są, nie? Potem znowu się mówię, no nie wierzę, oni cały czas w tym laboratorium są, natomiast tutaj był, wydaje mi się, całkiem fajny potencjał na zrobienie po prostu takiego kina, typowego kina akcji i mamy to kino akcji, jest tutaj to strzelanie, aczkolwiek Uwe Boll nie poszedł w stronę tych mutantów znanych z filmu takich małpoludów, a w stronę super żołnierzy, prawdopodobnie dlatego, że było to taniej zrobić i powiem Ci, że no strasznie się to oglądało, strasznie nudny film. Natomiast jedna rzecz mnie była ciekawa, bo tak naprawdę w Far Cry'u, nie wiem, czy kojarzysz w ogóle aktora, który grał w filmie ten Til Schweiger, nie wiem, czy go kojarzysz. Nie kojarzysz. Nie. No bo w Far Cry'u tak naprawdę nie była pokazana główna postać. Poza pudełkiem. Podobnie zrobiono w Half-Life'ie. Nie wiedziałeś, jak wygląda Freeman, poza ekranami ładowania, gdzie był pokazany, czy tam właśnie poza pudełkiem. I powiem Ci, że chyba tego Tila Schweigera wybrał Uwe Boll dlatego, że on był podobny bardzo do tego typa narysowanego na pudełku Far Cry'a, bo faktycznie muszę przyznać, że tutaj oni są naprawdę podobni. Natomiast film podobnie gra tutaj Udo Kier, a propos. On gra tutaj głównego tego złego doktorka, który robi tych super ludzi. W każdym razie powiem Ci, że film się strasznie ciężko ogląda. Jest źle zmontowany, te sceny walk są źle zmontowane. To jest w ogóle ciekawe, bo jest tam bardzo dużo strzelania, ale to jest zrobione w taki sposób, że to nie wywołuje żadnych emocji. Oglądasz Johna Wicka na przykład. Oglądałeś Johna Wicka? Tak, ale niepopularna opinia, mi się nie podoba John Wick. No dobra, ale jest tam dużo strzelania. Jest, ale tak. musisz przyznać, że te sceny strzelania są zrealizowane ciekawie, tak? Że to jest jakby każdy kolejny przeciwnik jest jakby pokonywany w jakiś inny sposób i to się ogląda dobrze, patrząc na wygibasy Keanu Reevesa. A tutaj masz dużo strzelania i jest to totalnie bezpłciowe, nie? Tak oglądasz i masz to w dupie, czy on zabija tych typów, czy nie zabija. Inna sprawa wiesz też... co? Tak, no. Przepraszam, że Ci wejdę w zdanie, ale Ty nie narzekałeś tak bardzo przy House of the Dead. Ty tak bardzo nie narzekałeś na te sceny strzelania i tak dalej. I to, że teraz tak narzekasz, no bo to jest gorzej. Że ja chcę to obejrzeć, rozumiesz? Far Cry jest gorzej. To może kojarzysz, jak czasami jest coś tak brzydkiego, że nie możesz oderwać oczu, co jest paskudne, ale nie możesz przestać patrzeć i to jest chyba mnie skusiłeś właśnie, żeby zrobić sobie jeszcze krzywdę i obejrzeć Far Cry'a. Znaczy ja bym Ci tego Postala polecał, żebyś sobie go obejrzał, nie? Bo to jest całkiem... Mam zamiar nadrobić obydwa, tylko po prostu po ostatnich seansach, między innymi z Uwe Bollem, które... Żona Cię znienawidziła. Wiesz co, bo ja jej zrobiłem... Niespodziankę. Ja jej zrobiłem niespodziankę. To było tak, że powiedziałem, słuchaj, będziemy z Krzychem nagrywać na temat filmów, które powstały na podstawie gier i zacząłem tak lekko, co nie? Mówię, obejrzyjmy sobie Monster Huntera. Mówię, to nie będzie wybitny film i faktycznie nie polecam. Film jest po prostu słaby, a szkoda, mógł być naprawdę fajny. Ale Monster Hunter był Uwe Bolla? Nie był Uwe Bolla, co nie? Zaczęliśmy po prostu, wiesz... Już myślałem, że coś mi ominęło, mówię, kurde. Nie. Gdyby to był Uwe Bolla, to bym powiedział, że to jest tragiczny film. Film był generalnie, jest słaby, ale okej. I tak zaczęliśmy schodzić. Wiesz, w pewnym momencie, tam poleciał Resident Evil ostatni, który też jest bardzo słaby, ale to jeszcze nic w porównaniu do Uwe Bolla. Później powiedziałem, kochanie, słuchaj, bo jest taki reżyser, on jest tak troszkę sławny, jeżeli chodzi o realizację filmów na podstawie gier. Ja nie powiedziałem jej w ogóle, dlaczego on jest sławny, ja tylko powiedziałem, że jest w tej kwestii sławny. No i się zaczęło, tak? Obejrzała ze mną House of the Dead, nie była zadowolona z tego seansu, moi drodzy, nie będę was oszukiwać. Obejrzała ze mną, w ogóle najpierw zacząłem od Dungeon Siege, co nie? Stwierdziłem, że nie idę od razu na samo dno. Czyli jedna z najlepszych rzeczy. Tak. I ona powiedziała, że pośmialiśmy się, wypełniliśmy sobie sami dużo głupotek, jak żeśmy to oglądali i było tak, że klepaliśmy się po czole. Mówię,
mówię, dobra, jest źle. Myślę sobie, okej, no jakby jak jej powiem, że kolejny Uwe Bolla może nie być zachwycona, ale powiedziałem, mówię, słuchaj, jest jeszcze jeden, tu będzie troszkę gorzej. No już było takie na zasadzie okej. No i później był już ostatni film, bo tak 3 pod rząd Uwe Bolla żeśmy obejrzeli i powiedziałem, kochanie, słuchaj, bo jest jeszcze jeden film. Ona tak na mnie patrzy, ja mówię, Uwe Bolla, ona już tylko krzyczy, nie będę tego z tobą oglądać. Ja mówię, słuchaj, jak to po prostu włączę, jeżeli usiądziesz z boku, będziesz oglądać, nie ma problemu. No i w pewnym momencie usiadła, tak, ale kazała mi się przepraszać za to, jakby w ogóle, że jej ten film włączyłem, więc no, tak Znaczy, to wygląda. Nie da się ukryć i tutaj twoja wybranka również to wydaje mi się doskonale zauważyła, że filmy Uwe Bolla po prostu męczą. To nie są filmy, które są tak złe, że aż dobre, jak na przykład absolutnie fantastyczna Martwica mózgu Petera Jacksona, która jest złym filmem, Czy ja ale o go tym ci oglądasz... ostatnio wspominałem? Nie wiem. Mam Chyba coś gadaliśmy albo o tym. Tak, bo w ogóle z kimś ostatnio o tym rozmawiałem i że w ogóle mówisz o Martwicy mózgu, to jest dla mnie petarda w tym momencie. Nie wiem, co jest lepsze, scena z kosiarką, czy moment użycia blendera do mielenia wszystkich części razem z głową. Tam jest dużo takich scen, ale to jest właśnie film, który stał się dzisiaj kultowy. Powiem Ci, w Łodzi, nie wiem czy jeszcze to jest, ale kilka lat temu w Łodzi raz do roku był wyświetlany w kinie. I nigdy nie można było dostać biletów, bo bilety się wyprzedawały w sekundę, nie? Ale raz do roku był seans zawsze Martwicy mózgu w Łodzi. Ja uważam, że jest to świetny film i to jest właśnie pokazuje, że można nakręcić zły film, który jest dobry, który jest po prostu tak niesamowicie kultowy i niesamowicie dobry. Natomiast Uwe Bollowi się to zdecydowanie nie udało, bo te filmy po prostu męczą. Ja miałem takie wrażenie, że ja po prostu nie chcę już tego oglądać. To nawet nie to, że wiesz, musiałem się zmuszać, żeby patrzeć na ekran. Oczywiście przygotowując się do tego podcastu oglądałem również z takim troszkę, można powiedzieć, zaciekawieniem pod kątem tego, że wychwytywałem pewne elementy, o których chciałem porozmawiać, tak, na przykład te nawiązania do gier i tak dalej, natomiast wcześniej, zanim oglądałem do tego podcastu, oglądałem tych filmów kilka i pamiętam, że zawsze się niesamowicie umęczyłem, bo one są po prostu niezjadliwe, one są jakby tam się, te filmy się po prostu nie kleją. I przez to się to bardzo ciężko według mnie ogląda. Słuchaj, nie da się ukryć. Po pierwsze, to co powiedziałeś. To nie jest dobre kino właśnie, jeżeli chodzi, niech posłużę się tym, co nieraz mówię, egzekucja, realizacja. Tam wiele rzeczy nie zagrało. Czy specjalnie, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia. Ja w pewnych momentach, no nie będę ukrywać, mnie trzymało przy tych filmach tylko to, że no, chcę o nich porozmawiać. Część z tego widziałem kiedyś, nigdy nie chciałem wracać, nie sądziłem, że na własne życzenie do nich w ogóle wrócę, no ale taki temat sobie wymyśliliśmy, więc w sumie okej, na własne życzenie to poszło. I w niektórych filmach to jest takie ciekawe, bo chcę być trochę fair i nie chcę powiedzieć, że tam nie znajdą się elementy, które mogą sprawić, że się uśmiechniemy nie szyderczo, bo znajdą się. Niech będzie ten Dungeon Siege, gdzie wymieniłem kilka takich plusów i z tego filmu dałoby się naprawdę całkiem niezły film zrobić. Naprawdę, dałoby się. No ale coś zawiodło. Nie wiem. Okej, na pewno w pierwszych filmach kwestia tego, co widzimy w filmie Fuck You All, czyli no chcę zarobić, jakby miałem plan, chciałem to zniszczyć. Okej, ale w pewnym momencie miałeś dostęp do zrobienia, jakby miałeś niesamowitych, albo co najmniej bardzo dobrych aktorów. Miałeś opcje, miałeś budżet, miałeś nie najgorzej zrobiony plan, ty mogłeś na tym zarobić więcej niż niszcząc ten film. A mimo wszystko nie chciałeś i to jest dla mnie najbardziej zaskakujące, że z jednej strony to, co powiedziałeś, czyli filmy, które męczą, filmy, których nie da się oglądać, ale z drugiej strony oglądając to wszystko, ja byłem zaciekawiony, bo szukałem też dobrych rzeczy w tych filmach, takich, które, no, w zależności od filmu byłoby ich mniej lub więcej, zazwyczaj mniej, no ale w kilku naprawdę mogę powiedzieć i tutaj znowu, niech będzie ten Dungeon Siege, bo ja uważam, że to był największy potencjał na zrobienie czegoś bardzo dobrego. Ty mogłeś, człowieku, na tym zarobić pieniądze, robiąc to naprawdę dobrze. Zrobiłeś, co zrobiłeś po prostu. Zrobiłeś, co zrobiłeś, ale zarobił i tak. No tak, no tak. Nie tylko no, on, ale i wszyscy inwestorzy wyszli na plus. Na każdym gniocie, na którym wieszamy psy,
Zarobili wszyscy z otoczenia Uwe Bolla i wszyscy dostali za to pieniążki i to nie małe. I to jest właśnie ciekawe, bo może właśnie celem Uwe Bolla nie było robienie filmów, jego celem było zarobić po prostu pieniądze. Możliwe, że tak, ale... No, co, kontynuuj. Dzisiaj Uwe Boll już filmów nie kręci, otworzył sobie restaurację, aktualnie według jakiegoś, nie wiem, listy 100 najlepszych restauracji w Kanadzie, jego restauracja jest na 37 miejscu, także jest to naprawdę spore, wydaje mi się, osiągnięcie. Zarobił pieniądze, zeszmacił się, jest uważany za najgorszego reżysera świata, dostał mnóstwo tych złotych malin, chyba 4, o ile dobrze pamiętam. Ale wiesz co, dzisiaj on już nie musi robić filmów, już nikt nie musi sobie nim gęby wycierać, żyje sobie spokojnie w Kanadzie, ma restaurację, zarobił pieniądze, nie musi nic robić. Poświęcił się. Wydaje mi się, że to było takie poświęcenie się do tego, żeby po prostu wieść sobie teraz spokojne życie z pełnym kątem, a reszta niech pluje jadem. Trochę tak, chociaż wiesz co, no ja wrócę do tego, co mówiłem na początku. Każdy ma swoją moralność i no ja z mojej perspektywy, jeżeli Uwe Boll chciał się w ten sposób prostytuować, jego brocha. Ja tak na to patrzę, co nie? Jeżeli wybrałeś taką drogę, no to wybrałeś, jakby powodzenia, tak? Nie oczekuj ode mnie szacunku, nie oczekuj ode mnie jakiegoś, nie wiem, respektu, uznania czy czegokolwiek. Jeżeli ci się udało i jest ci z tym dobrze, super, żyj sobie, w ogóle mi nie przeszkadzasz, prawda? Żeby było jasne też, mam takie dość zdystansowane podejście. No mówię, szacunku na pewno tutaj nie będzie, bo no cóż, no bo po prostu tak jak mówię, ja bym to nazwał zwykłym prostytuowaniem się z jego strony, ale udało mu się, niech mu się żyje dobrze. No ja cieszę się przede wszystkim z jednej rzeczy. Serwował, jeżeli chodzi o kinematografię, serwował ludziom gówno. Jeżeli chodzi o restaurację, cieszę się, że serwuje coś bardzo dobrego. Może i też. Ale jeszcze jeden wątek szybciutko chciałem poruszyć, ten, który wspomniałem na początku. Mianowicie Uwe Boll w pewnym momencie był w takim ogniu krytyki, że najzwyczajniej w świecie pluł jadem na tych, którzy plują jadem, czy też pluli jadem na niego. Do tego stopnia, że stwierdził, że pójdzie na ring. I jeżeli dobrze pamiętam, było pięciu, którzy się zgodzili pójść z nim na ring i co ciekawe, on wszystkie te walki wygrał. Znaczy, Nie wiesz dość, co? że wygrał, no. Bo wydaje mi się, że ogólnie, tak patrząc z jego postury, to on jest taki dosyć, byku, nie? Raczej Troszkę tak. nie wygląda, a tam wiesz, podejrzewam, że większość tych krytyków to takie trochę, wiesz, typy, nie widziałem tych walk, więc nie wiem z kim on tam się lał, ale podejrzewam, że oni tam, wiesz, jakieś grubasy, No to nie byli niesamowici zawodnicy, ale wiesz co jest ciekawe w tej historii? Jeden z nich, i żałuję, że nie zapisałem sobie imienia i nazwiska, jeden z nich później po tej walce został w ogóle przez Uwe Bolla zaproszony, on podszedł do niego chyba do szatni i powiedział, że idą się gdzieś tam napić i tak dalej i go zaprasza. No więc on był trochę zdziwiony, zaproszenie przyjął, no i okazało się, że jak siedli do gadania, to jest jakby, ja staram się mniej więcej cytować to, co on później powiedział do kamery. Że jak siedli do gadania, okazało się, że Uwe Boll faktycznie jest osobą, która fascynuje się kinem, tak? On ma w sobie pasję, on ma w sobie taką pozytywną energię. On po prostu tych filmów robić nie umie. Znaczy, no także tutaj dochodzimy ponownie do tego, bo Uwe Boll sam nie robi filmów. Pracuje nad tym masa ludzi. I większość tych osób, które są wynajęte do pracy nad filmem, to nie są ludzie z łapanki. To są ludzie, którzy znają się na filmowym rzemiośle. Więc gdzieś mamy tutaj pewien taki... Brakuje nam jednego malutkiego trybiku, żeby to wszystko zaczęło działać. Czy te filmy są specjalnie robione jako złe po to, żeby dostać zwrot z podatku? Czy były zrobione, żeby dostać zwrot podatku i każdy, żeby na tym zarobił, każdy, żeby był zadowolony? Czy po prostu Uwe Boll jest tak osobą egocentryczną, że musi mieć wpływ na każdy element produkcji, co tak naprawdę z tego filmu Fuck You All wynika, że raczej nie. Że raczej Uwe Boll ma w dupie to tak naprawdę. On najchętniej to chciałby, żeby te filmy się same kręciły, a on żeby do tego nie przykładał ręki. Więc jest tutaj... Brakuje nam tu jednego elementu całej tej układanki, żeby zrozumieć, co nim kierowało i dlaczego.
Może się nigdy nie dowiemy. Może to, co jest w Fuck You All, jest gdzieś też jakimś PR-owym zagraniem, tak? Często zresztą tak bywa. Ale prawdę powiedziawszy, Krzychu, czy my musimy wiedzieć, jak było No nie, naprawdę? nie musimy. Myślę, że nie. Ja na chwilę obecną jestem w stanie spokojnie pogodzić się z tym, że kolejny raz przetrwałem kilka filmów od Uwe Bolla. Co nieco zobaczyłem po raz pierwszy, bo między innymi Dungeon Siege'a widziałem po raz pierwszy teraz i House of the Dead widziałem teraz po raz pierwszy, Blood Raina lata temu. Ale i tak sobie przypomniałem mimo wszystko, więc na chwilę obecną ja się cieszę, że gdzieś tam przypomniałem sobie tą historyjkę. Ja często powtarzam to takie powiedzenie, że gdyby X było rodziną, to Y jest wujkiem, o którym się nigdy nie mówi i to się świetnie wpisuje tutaj w Uwe Bolla, tak, że jeżeli chodzi o branżę filmową, szczególnie czy też branżę gier wideo, no to Uwe Boll jest takim wujkiem, o którym się nigdy na spotkaniach rodzinnych nie mówi i niespecjalnie ktokolwiek jest z tego powodu zmartwiony. On jest ciekawą, fajną anegdotką, którą możemy sobie przypomnieć i myślę, że na chwilę obecną, no ja patrzę na to z uśmiechem. To nie zawsze jest uśmiech taki, wiesz, pełen radości, czasami to jest uśmiech na zasadzie, wiesz, uśmiech przez łzy, szczególnie kiedy patrzę na to, co on stworzył. Fajnie, że mamy teraz z czego się pośmiać. Fajnie, że jakby przez jego działania nie doszło do momentu, gdzie producenci czy studia tworzące filmy stwierdzili, w ogóle nie idziemy w ten temat, bo zobacz, co ludzie robią, co kręcą i jak to się sprzedaje, tak? Okazuje się, że raz na jakiś czas da się zrobić całkiem przyzwoitego średniaka, jeżeli chodzi o kino oparte na grach wideo, a czasami da się zrobić coś naprawdę dobrego i no ja mam nadzieję, że tego naprawdę dobrego będzie coraz więcej, no ale wiesz jak to jest, musi być trochę tego musi być równowaga. fermentu. Równowaga tak. musi być. I tym miłym akcentem myślę, że na tym się zatrzymamy. Podcast trwa godzinę 40 minut, czyli tyle co średni film Uwe Bolla. Zamiast oglądać kolejny film Uwe Bolla, możecie posłuchać tego podcastu i może lepiej na tym wyjdziecie. Tak naprawdę to jeszcze nie koniec naszych spotkań z filmowymi adaptacjami, bo zostało nam jeszcze kilka tych filmów, o których jeszcze powiemy. No ale to już myślę, że w kolejnym odcinku. Mam nadzieję... Jeszcze chcesz coś dodać na zakończenie? Nie. Wystarczy, mamy dość. Tak, mamy dość. Ja mam tylko do Was teraz takie pytanie, który film Uwe Bolla uważacie za najgorszy, a który za najlepszy? Moim gościem, dlaczego ja mówię moim gościem? Moim rozmówcą, współwykonawcą Mogę być gościem. najgorszego podcastu na świecie. Był oczywiście Bart Jakubczyk. A moim towarzyszem tej niezwykle nieprzyjemnej podróży przez filmy Uwe Bolla w najgorszym i najgorzej nazwanym podcaście był, i uwaga, czekaj, bo ja sobie losuję teraz, mam stronę otwartą ze sławnymi Krzysztofami. Czekaj. Uwe Boll. Nie. O, mam. A prowadzącym, moi drodzy, był Krzysztof Olszewski, polski przedsiębiorca, założyciel oraz prezes spółki Solaris Bus and Coach SA, zwany również Energikiem. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.